Witam Was bardzo serdecznie na kolejnej edycji projektu Akcji Popularyzacji, w której zapraszamy naukowców, którzy odnieśli w swoim życiu sukces. Naszą dzisiejszą gościnią jest Magdalena Stolarek-Januszkiewicz. Magdalena jest dyrektorem w firmie Biofidelity i jest także przy okazji absolwentką Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Magdalena wygłosi nam dzisiaj wykład naukowy, po części związany z jej pracą, ale o tym, czym zajmuje się w swojej firmie, w której pracuje, powie nam za chwilę, więc jeśli jesteście ciekawi, to zostańcie z nami. Tematem jej wykładu dzisiaj jest szukanie igły w stogu siana, wykrywanie krążącego DNA nowotworowego. Więc Magda, zapraszam Cię bardzo serdecznie do stolika. Możesz powoli sobie rozpoczynać prezentację. Magda pracuje w firmie Biofidelity w Wielkiej Brytanii i zmieniła nieco swoje zainteresowania. Na początku pracowała z organizmami roślinnymi, a obecnie zajmuje się bardziej tematami związanymi z medycyną. Magdo, bardzo Cię proszę o zaprezentowanie Twojego dzisiejszego wykładu. Dziękuję bardzo, Basiu, za przedstawienie. Witam Państwa. I jak już tu Basia powiedziała, dzisiaj będziemy rozmawiać o krążącym DNA nowotworowym i jak go znaleźć we krwi człowieka. I taki krótki czas, to jest taki wstęp. Chciałabym dzisiaj Państwu opowiedzieć trochę o leczeniu targetowanym i celowanym, z czym to się wiąże i związane jest to z badaniem biomarkerów genetycznych oraz chciałabym Państwu powiedzieć, jak to ma się to wszystko do leczenia raka płuc, a następnie przejdę już do szczegółów związanych z krążącym DNA nowotworowym, jak jest wykrywane, za pomocą jakiego typu biopsji, jaka jest jego charakterystyka i jakie jest jego zastosowanie, a także technologie, które wykrywają to krążące DNA w krwi. Więc zaczynając od leczenia celowanego, chciałam Państwu tu przedstawić troszkę tło tego, o czym będę mówić później. Czy jest to taki typ terapii antyrakowej, który wpływa na białka kontrolujące komórki nowotworowe, jak one wzrastają, jak one się dzielą i rozprzestrzeniają. I w porównaniu z taką standardową chemioterapią, one tylko i wyłącznie targetują komórki nowotworowe. Natomiast chemioterapia powoduje, że cały organizm jest zaatakowany przez bardzo, bardzo toksyczne leki. I terapia celowana jest taką podstawą medycyny spersonalizowanej. I jak Państwo tu widzą na ekranie, mamy tabelkę przedstawiającą różne typy leczenia w raku, więc mamy standardową chemioterapię, która zalety zdecydowane są, że zmniejsza wielkość bądź szybkość rozwoju guza, a dzięki temu później można zastosować leczenie chirurgiczne. Natomiast ma dużo efektów ubocznych, o których Państwo na pewno słyszeli wcześniej, czyli na przykład utrata włosów, uszkodzenie jelit i nudności. No i przede wszystkim limitacją chemioterapii jest to, że jest niespecyficzna, czyli tak jak mówiłam wcześniej, że atakuje też komórki zdrowe człowieka, oraz nowotwory są dość sprytnymi, że tak powiem, tworami, ponieważ są w stanie wytworzyć oporność na chemioterapię. Natomiast leczenie celowane jest bardziej specyficzne, czyli targetuje tylko i wyłącznie komórki nowotworowe i powoduje, nie uszkadza komórek zdrowych, więc jest mniej obciążające pod tym względem dla organizmu człowieka. Natomiast oczywiście ma swoje efekty uboczne, jak to każde leczenie, czyli na przykład problemy z wątrobą, biegunki, wysypki. Niestety, podobnie jak to ma w przypadku chemioterapii, nowotwór jest w stanie wytworzyć pewną oporność. I stosunkowo nowa terapia w leczeniu raku to są immunoterapie, kiedy wykorzystuje się układ immunologiczny człowieka do walki z nowotworem. Jest bardzo skuteczna, kiedy inne terapie zawodzą, natomiast może dojść do tak zwanej agresji autoimmunologicznej, kiedy organizm człowieka się w zasadzie zaczyna zwalczać sam siebie. I kolejny taki mit, limitacja tego jest to terapia bardzo indywidualna i jest bardzo, bardzo droga w wykorzystaniu. Natomiast, żeby w ogóle mówić o leczeniu celowanym,
na początek trzeba by było zidentyfikować, co jest celem molekularnym do takiego leczenia, czyli zbadać genetycznie nowotwór, scharakteryzować go, jakie posiada mutacje w jego genomie i jakie konkretne leczenie jest w stanie pomóc takiemu pacjentowi. I żeby takie cele molekularne wykryć, niezbędne jest w ogóle rozwinięcie bardzo specjalistycznych testów molekularnych, które te zmiany wykrywają. Według ankiety przeprowadzonej na świecie przez Instytut Raka w Stanach Zjednoczonych zidentyfikowano 5 głównych barier przeprowadzania testowania molekularnego, jakie Państwo widzą tutaj na tym schemacie. I przede wszystkim nie ma różnicy między krajami rozwijającymi bądź krajami rozwiniętymi, że główny powód, dlaczego testowanie nie jest takie obecne, jest koszt takiego testowania, ale poza tym czas, ponieważ jeżeli to od pobrania próbki do wyniku mija na przykład 2-3 tygodnie, bądź nawet i 6 tygodni, w tym czasie pacjent w zaawansowanym stadium raka może już nawet umrzeć, bądź jego rak może ulec zmianom genetycznym, które już nie będą tak naprawdę ważne do podjęcia leczenia. Świadomość tego, że w ogóle takie testowanie istnieje, to nawet wśród onkologów, niewielu onkologów ma dostęp do informacji na temat najnowszych technologii, jakie testy można wykonać. Następnie dostęp. Wiele takich technologii do testowania genetycznego istnieje w takich dużych, scentralizowanych laboratoriach, do którego mniejsze miejscowości, mniejsze przychodnie po prostu zwyczajnie nie mają dostępu. Oraz jakość, ponieważ żeby wykrywać te zmiany genetyczne, te testy muszą być bardzo czułe i jakość tutaj jest ważna. Jak to się wszystko ma do raka płuc? Na raka płuc diagnozowanych jest około 2 milionów ludzi rocznie na świecie, więc jest to bardzo duża liczba pacjentów, z czego 30% pacjentów nie przeżywa więcej niż 5 lat po późnej diagnozie. Rak płuc jest jeden z najbardziej popularnych raków diagnozowanych wśród pacjentów z chorobą nowotworową, ponieważ jest to prawie 12% pacjentów, z czego odpowiada za 18,5% śmierci wśród pacjentów z chorobą nowotworową, więc odsetek jest bardzo wysoki i niestety tylko 50% pacjentów z rakiem płuc ma dostęp do testowania molekularnego i tutaj mówimy te 50% to tak naprawdę jest w krajach rozwiniętych jak Stany Zjednoczone, a w Europie można powiedzieć, że nawet ten odsetek jest niższy. Natomiast rozwój nowoczesnych terapii targetowanych znacząco poprawiło statystyki podatności na leczenie i przeżywalności dla pacjentów w zaawansowanym stadium raka płuc w porównaniu z zastosowaniem standardowej chemioterapii i na świecie obecnie wdrożono 5 efektywnych terapii targetowanych, które znajdują mutacje w genach takich jak EGFR, ALK i ROS1, ale dodatkowo naukowcy pracują poprzez badania kliniczne nad rozwinięciem kolejnych terapii obejmujących wiele nowych zmian w różnych genach. I teraz jak to do tego wszystkiego ma się to krążące DNA nowotworowe, jak jest w tytule? Więc jak Państwo zobaczą tutaj na schemacie, mamy przedstawiony nowotwór i jego komórki. I komórki nowotworowe mogą poprzez zamieranie wydzielać do krwiobiegu DNA, które się nazywa cyrkulujące bądź krążące DNA nowotworowe. Ono stanowi w ogóle DNA, jest częścią DNA pozakomórkowego w krwiobiegu. Dodatkowo komórki nowotworowe mogą oddzielać się od swojej stałej masy nowotworu i tworzą tak zwane krążące komórki nowotworowe. I dzięki temu można pobrać próbkę krwi od pacjenta i wykrywać to DNA z nowotworu bez korzystania z standardowej biopsji tkankowej, ale po prostu za pomocą płynnej biopsji, czyli krwi, wykrywać, czy nowotwór jest obecny w organizmie pacjenta oraz jakie ma charakterystyki genetyczne.
Dlaczego w ogóle warto zmienić typ biopsji? Chciałabym tutaj przedstawić, że płynna biopsja jest dużo mniej inwazyjna w porównaniu z biopsją tkankową. Mogą Państwo sobie wyobrazić, w raku płuc często rak jest umiejscowiony w bardzo złym miejscu i żeby w ogóle pobrać tkankę z takiego raka, to trzeba przeprowadzić w zasadzie zabieg albo bronchoskopii, albo bardziej otwarty zabieg, gdzie trzeba się po prostu dostać do tej tkanki. Natomiast płynna biopsja jest to jak zwykłe pobranie krwi, które można robić tak naprawdę bardzo często, więc jest dużo szybsza metoda, dużo czulsza. Jest też pozwala na ciągłe monitorowanie rozwoju choroby, monitorowanie odpowiedzi na leczenie. Minusem tej biopsji płynnej jest to, że nie pozwala na ocenę histologiczną nowotworu oraz nie wykrywa heterogeniczności nowotworu. Heterogeniczność polega na tym, że nowotwór w swojej strukturze ma wiele komórek i niektóre komórki mogą mieć inną charakterystykę genetyczną w porównaniu z innym zespołem komórek. Jeżeli chodzi o biopsję tkankową, jak już wspomniałam, może być to bardzo inwazyjna, długotrwała, niska czułość, jest kosztowna, ponieważ często wymaga właśnie operacji. Plusem za to jest pozwala na tą ocenę histologiczną, natomiast mogą Państwo sobie wyobrazić, że takiej biopsji nie można pobierać za często i w zasadzie po pierwszym badaniu histologicznym następnie już po prostu się nie przeprowadza kolejnych biopsji. I jeżeli chodzi o ilość krążącego DNA nowotworowego, tak jak w tytule, szukamy igły w stogu siana, ponieważ jak Państwo wezmą sobie taką próbkę krwi, to w próbce krwi mają Państwo oprócz DNA nowotworowego całe DNA z różnych komórek ciała organizmu. I jak to się ma do wielkości nowotworu, więc jak Państwo sobie wyobrażą i zobaczą sobie na stronę prawą tego slajdu, 1 mg, czyli bardzo malutki nowotwór, będzie miał tylko jedną cząsteczkę tego DNA na 10 milionów zdrowych cząsteczek DNA w organizmie. Czyli frakcja tego ctDNA, jak Państwo mają zapisane tutaj, to jest 0,00001%, czyli bardzo niewielki procent z tego, co Państwo pobiorą jako materiał, jest to, czego Państwo szukają, czyli jest to ta przysłowiowa igła w stogu siana. I na ten moment żadne technologie nie pozwalają na wykrywanie takiego DNA. Natomiast jak wraz z rozwojem choroby wzrasta wielkość nowotworu, dzięki temu przy 1-gramowym guzie już można zacząć wykrywać ctDNA we krwi. Natomiast jeżeli dochodzi do jeszcze znacznego powiększenia guza, czyli mówimy o 10 gramach, to już wszystkie technologie obecne na rynku są w stanie takie zmiany wykrywać. A w szczególności już później, jak dochodzi do choroby przerzutowej i tych zmian nowotworowych jest wiele, jest to absolutnie możliwe nawet z bardzo prostymi technologiami wykryć. Jeżeli chodzi o charakterystykę ctDNA, jak Państwo się skupią na razie na lewą stronę, jest tutaj pokazany wykres, gdzie pokazana jest długość ctDNA w parach zasad w porównaniu z ilością tych fragmentów i można zauważyć, że ctDNA jest krótsze niż to normalne DNA i to można wykorzystać później w diagnostyce. Kolejna rzecz, jeżeli chodzi o zmiany zidentyfikowane w ctDNA, 65% zmian w ctDNA jest dokładnie takie same, które można znaleźć w tkance nowotworu. Natomiast jak widać jest tutaj rozróżnienie, że 22% zmian genetycznych jest tylko dostępnych w ctDNA i to wynika z tej heterogeniczności nowotworu, ponieważ w zależności jak się pobierze tkankę, to można trafić na zmianę genetyczną bądź nie, natomiast ctDNA pozwala zobrazować całość genetyczną nowotworu. Natomiast jeżeli chodzi o zmiany w tkance, to jest ich 12%, wynika to właśnie z tej czułości, ponieważ jeżeli nowotwór jest mały, to pewne zmiany jeszcze nie będą widoczne we krwi. Kolejna rzecz, która jest istotna, jak Państwo spojrzą na dół tego slajdu, jest wykres pokazujący, jak koncentracja ctDNA się zmienia w czasie choroby. Więc jeżeli dochodzi do diagnozy, to koncentracja ctDNA jest bardzo wysoka.
Następnie następuje zastosowanie terapii ze względu na to, że terapia powoduje niszczenie komórek nowotworowych. Bardzo duża ilość tego cDNA jest uwalniana do krwiobiegu, dlatego widzą Państwo ten pik, gdzie koncentracja cDNA jest wysoka. Następnie poprzez terapię zmniejsza się ilość cDNA, ponieważ zmniejsza się ilość nowotworu w organizmie i jeśli leczenie jest skuteczne, następuje remisja. Natomiast jeżeli nie wszystko jakby zostało wyleczone, to może dojść do tak zwanej minimalnej choroby resztkowej, gdzie bardzo mała ilość cDNA zostaje w organizmie, to znaczy, że jest gdzieś tam komórki nowotworowe istnieją w organizmie człowieka i jeżeli terapia nie jest kontynuowana, to może dojść do nawrotu choroby. I poprzez monitorowanie cDNA we krwi można po prostu zauważyć ten moment dość wcześnie i albo zastosować dodatkową terapię i ta terapia jest skuteczna, więc znowu obniżamy ilość cDNA we krwi. Natomiast jeżeli nowotwór nabiera oporności na tą terapię, następuje wzrost cDNA i co należy zrobić? Po prostu zmienić terapię na inną i dzięki temu znowu można obniżyć cDNA w krwi. I jeżeli spojrzymy na wykres, jak to się dzieje tak naprawdę w czasie leczenia i jaka jest podróż pacjenta, więc najpierw cDNA można zastosować w zasadzie do wykrycia nowotworu, czyli jest to bardzo wczesna, choroba wczesna lub bez przerzutów i dzięki temu można dobrać leczenie i zazwyczaj to jest albo operacja bądź radioterapia. Następnie krążące DNA nowotworowe można wykorzystać do prognozy przebiegu choroby, ponieważ niektóre markery genetyczne nie powodują doboru terapii, nie mówią nam, jak tutaj leczyć pacjenta, ale mówią nam, jaka jest szansa, że ten pacjent przeżyje 5, 10 czy 20 lat z chorobą nowotworową. Następnie, jeżeli leczenie zostało zastosowane, można wybrać krążące DNA nowotworowe do wykrycia tej minimalnej choroby resztkowej oraz monitorować odpowiedź na terapię i to zazwyczaj się dzieje w czasie nawrotu lub choroby przerzutowej. Kolejna rzecz, do którego krążące DNA nowotworowe się wykorzystuje, jest to analiza mechanizmu oporności. I teraz tak naprawdę najważniejsza rzecz, czym ja się zajmuję w swojej pracy, rozwijamy technologie wykrywające mutacje w ctDNA i przez ostatnie lata tych technologii wiele się pojawiło i tutaj jest bardzo taki skrócony schemat tych różnych technologii i można je podzielić na w zasadzie 3 różne technologie. Pierwsze to oparte na technice łańcuchowej reakcji polimerazy. Myślę, że w czasach COVID-a wiele osób słyszało o technice PCR. Ona nie służy tylko do wykrywania COVID-a, natomiast jest jedną ze standardowych reakcji wykorzystywanej w biologii molekularnej. Obecnie tej techniki jest bardzo wiele odmian i oprócz takiej znanej od lat 80. technologii jest dużo nowych wersji, które są dużo czulsze niż poprzednie. Następnie techniki oparte na sekwencjonowaniu następnej generacji oraz technologii, którą rozwijamy w firmie BioFidelity, czyli jest opartej na reakcji pirofosfolizacji. Jeżeli Państwo spojrzą na schemat, tutaj jest pokazana, jaka jest czułość technologii, więc pierwsze technologie wykrywające zmiany w ctDNA były oparte na sekwencjonowaniu Sagera, ale czułość tego była niewielka, ponieważ trzeba było mieć tak naprawdę 100% ctDNA w porównaniu z tym zdrowym DNA. Natomiast w czasie rozwoju tych technologii pojawił się PCR w czasie rzeczywistym, sekwencjonowanie NGS i poprawiła się tego czułość. Ja skupię się na 3 ostatnich, które pozwalają wykrywać zmiany na czułości 0,01%. Jest to reakcja Aspire, NGS i PCR w kroplach. Nie będę
bardzo szczegółowo opowiadać o tych technologiach, natomiast chciałabym przedstawić tak naprawdę zalety i wady tych technologii. Pierwszą z nich to jest tak zwany DPCR, Digital PCR, który polega na tym, że reakcję PCR rozdziela się w małe krople bądź partycje i pozwala na to, że jedna cząsteczka DNA jest amplifikowana i sprawdzane jest zmiany genetyczne w tej cząsteczce DNA. Zalety tej technologii jest wysoka czułość, jest bardzo prosta instrumentacja, protokół laboratoryjny, szybka analiza danych, krótki czas oczekiwania na wynik, który jest niezmiernie ważny w dobieraniu terapii rakowych oraz nie jest to droga technologia. Problem jest z tym, że zmian genetycznych w raku jest bardzo, bardzo dużo i ta technologia nie pozwala wykrywać więcej niż tak naprawdę do 6 zmian genetycznych. No i minusem jest także, że wymagana jest znajomość sekwencji. Inną technologią jest NGS, tu jest wersja zmodyfikowana, gdzie z genomu całego człowieka wyłapuje się tylko fragmenty, które się tak naprawdę nas interesują, czyli są to zazwyczaj geny związane z rozwojem raka, bądź geny, które w jakiś sposób w badaniach klinicznych zostały wykazane jako targety do terapii i zalety tej metody jest to, że wykrywa się ponad 1000 zmian genetycznych, czyli się tak naprawdę cały obraz genetyczny nowotworu za pomocą tej metody można zbadać. Dodatkowo nie wymagana jest wiedza na temat sekwencji DNA, więc w ten sposób można wykrywać nowe targety do terapii, nowe mutacje, wysoka czułość. Oraz jest to analiza ilościowa, czyli można tak naprawdę obliczyć, jaki procent DNA stanowi DNA nowotworowe. Natomiast wada przede wszystkim jest to ogromny koszt. Jest to skomplikowana instrumentacja, bardzo skomplikowany protokół laboratoryjny, bo zazwyczaj sama technologia trwa kilka dni, żeby wprowadzić próbki do sekwencjonowania oraz bardzo skomplikowana analiza danych i długi czas oczekiwania na wynik. Problem jest taki, że mieliśmy sytuację w przeszłości, że próbka pacjenta została pobrana, wykorzystano technologię NGS, wyniki przyszły po 2-3 tygodniach i do tego czasu w zasadzie pacjent zmarł i nic nie mogliśmy w tej kwestii zrobić. Więc ostatnią technologią, którą ja rozwijam w swojej pracy, jest technologia Aspire, która wykorzystuje bardzo mało znaną reakcję polimerazy. Zamiast amplifikować DNA, my wykorzystujemy to, że polimeraza może iść, że tak naprawdę w tył i depolimeryzować DNA. Zaletą tego jest to, że można wykrywać ponad 100 zmian i można się skupić na zmianach genetycznych, które mają jakieś zastosowanie w terapii celowanej. Wysoką czułość, bardzo prosta, wykorzystuje w zasadzie instrumentację, którą teraz wszystkie laboratoria w świecie mają, ponieważ wykorzystuje instrumentację, która wykorzystywana była w testowaniu na COVID. Bardzo prosta, szybka analiza danych. Natomiast wadą tej metody jest to, że tutaj musimy znać sekwencję DNA oraz jest to analiza jakościowa, czyli w zasadzie tylko mówi nam, czy dana zmiana jest, czy jej nie ma, natomiast w jakiej ilości nie jesteśmy w stanie tego stwierdzić. I podsumowując, w zasadzie w ostatnich latach wzrasta znaczenie analizy ctDNA w wykrywaniu i leczeniu zmian. Szczególny rozwój analizy ctDNA jest obserwowany w tych typach nowotworów, gdzie pobranie biopsji tkankowej jest bardzo utrudnione bądź kosztowne. Problem jest taki, że to ctDNA jest w bardzo niskiej koncentracji we krwi, więc istnieje potrzeba rozwoju technologii i lepszych metod izolacji. I wykorzystanie ctDNA w monitorowaniu rozwoju choroby nowotworowej jest możliwe, jeśli dostępne technologie będą tanie oraz zapewniały wynik w ciągu paru dni. Duże zainteresowanie naukowców teraz jest wokół tego, jak wykorzystać ctDNA do wykrywania raka w pierwszym, drugim stadium, kiedy większość typów raka jest uleczalnych. Dziękuję bardzo za uwagę.
Magda, bardzo Ci dziękujemy. Zapraszamy Cię tutaj powoli z powrotem do naszego stolika. Fascynująca opowieść o krążącym DNA nowotworowym. Powiedz mi, mam do Ciebie kilka pytań związanych na początek z Twoją pracą, a potem o Twojej przyszłości, o studiach. Zatem zacznijmy od tego, czym Ty się tak dokładnie zajmujesz w firmie Biofidelity. Między innymi poznaliśmy, czym się cała firma zajmuje jako taka, czyli pewnie tworzy różnego rodzaju metody wykrywania tego właśnie DNA, ale jaka jest Twoja dokładna rola w tym procesie? No. Ja to się śmieję, ponieważ jestem dyrektorem w firmie, więc się śmieję, że główną moją odpowiedzialnością jest siedzenie na spotkaniach na Zoomie ostatnio, ponieważ mam ich około 25 godzin tygodniowo takich spotkań. Natomiast całościowo kieruję zespołem 15 kobiet, gdzie połowę mojego zespołu zajmuje się rozwojem nowych technologii, więc mamy, o której ja tutaj nie wspominałam, mamy kompletnie nową technologię, nad którą pracujemy i to jest takie bardzo początkowe stadium, gdzie próbujemy jakby mieć pomysł na papierze i z tego pomysłu na papierze chcemy zobaczyć, czy jesteśmy w stanie poprawić istniejące technologie w wykrywaniu cDNA. Natomiast druga część zespołu pracuje nad komercjalizacją już istniejącej technologii, czyli o której mówiłam. Czyli najpierw zaczęliśmy technologię, zobaczyliśmy, że działa, ale teraz chcemy to zamienić w produkt. Ten produkt no zaraz, za niedługo będzie już na rynku w Stanach Zjednoczonych, polegający na tym, że osoby w zaawansowanym stadium raka płuc będą miały dostęp do tego testu i dzięki temu lekarze, onkolodzy będą mogli dobierać prawidłowe terapie targetujące dla takich pacjentów. Super, czyli to są tego typu metody, które będą w stanie ratować życie, bo trzecie stadium nowotworu to już jest to prawie końcowe, jest jeszcze tylko czwarte, więc rzeczywiście jest to obiecujące. No skoro opracowujecie techniki wykrywania DNA nowotworowego, to się zastanawiam, musicie też współpracować z różnymi instytucjami, czy to ze szpitalami, czy również z instytucjami państwowymi. Czy jest zainteresowanie w Wielkiej Brytanii państwa waszymi wynalazkami, waszymi produktami, waszymi opracowanymi, zoptymalizowanymi technikami? Więc zanim wprowadzisz się produkt na rynek, my przeprowadzamy tak zwany beta testing i do tego jakby projektu testowania wczesnego zaprosiliśmy kilka instytucji ze Stanów Zjednoczonych. Jedna z nich to jest MD Anderson, to jest taki ogromny szpital w Houston w Teksasie. Będziemy współpracować też z Uniwersytetem z Pensylwanii, więc ten projekt się dokładnie zaczyna za 3 tygodnie. Plus do tego pracujemy z Medical College of Wisconsin i Brigham and Women's Hospital w Bostonie, więc są to instytucje, z którymi tak naprawdę oni nam pomagają stwierdzić, czy na pewno ta technologia działa tak, jak powiedzieliśmy. Też sprawdzają, czy rzeczywiście im odpowiada cały ten protokół, czy chcieliby coś zmienić, więc oni są takimi jakby pierwszymi odbiorcami. Jeżeli chodzi o zainteresowanie rynku medycznego na temat tych technologii, jest ono ogromne. Mamy bardzo dużo sygnałów mówiących o tym, że jest potrzeba czegoś, co jest proste i tanie i jest jakby przeciwstawne do sekwencjonowania, które mówi dużo, natomiast jest to zbyt drogie, żeby to wdrożyć gdzieś tam w takim codziennym leczeniu pacjentów. Myślę, że te opracowywane przez Was techniki są też dużo szybsze, mam wrażenie, i może każdy szpital być wyposażony sam w taki sprzęt. Nie każdy szpital może mieć instrumenty do NGS-u, natomiast każdy szpital może być wyposażony w prostą aparaturę, którą pewnie ma w związku, jak sama powiedziałeś, z COVID-em. Także jest to, myślę, bardzo duży krok do przodu, szczególnie duża nadzieja dla osób, które chorują i cierpią na nowotwory. Także... Ja miałam ostatnio nawet taki pomysł i stwierdziliśmy, no trochę wzorując się na COVID-zie, chcielibyśmy mieć też takie mobilne laboratorium, czyli w wanie, po prostu mieć wana w środku, ten cały sprzęt i jeździć po prostu w różne nawet takie miejsca bardzo... Profilaktyka, bardzo szeroko zakrojona, szybka profilaktyka, czyli no to teraz też raczej w mniejszym stopniu działa najczęściej, no bo są te autobusy różnego rodzaju, ale
też trzeba czekać tam na wyniki, więc to nie jest takie szybkie. No super to jest. Ale będziecie to robić w Wielkiej Brytanii, czy? Na razie robimy to w Stanach Zjednoczonych. Wynika to z tego, że dostęp do testowania genetycznego jest dużo łatwiejszy w Stanach Zjednoczonych, natomiast następnym etapem będzie Europa. No i ze względu na Brexit, no musimy osobno Wielkobrytanię tutaj zastosować. Więc zdecydowanie to jest następny krok. Natomiast na ten moment głównie nasze badania będą dostępne przez nasze laboratorium kliniczne w Stanach Zjednoczonych. Docelowo w przyszłym roku chcemy wypuścić na rynek kit, gdzie po prostu każdy z laboratorium będzie mógł sobie go kupić prosty, łatwy, i sobie samemu robić ten test. Super, powiedz mi, no powiedziałaś nam, że tutaj większość twojego czasu zawodowego w tej chwili to spotkania różnego rodzaju na różnych szczeblach, ale powiedz mi, czy ty naprawdę tam w głębi duszy porzuciłaś już zawód naukowca? Nie, no ja przede wszystkim jestem naukowcem. To jest nawet jak mnie się ktoś pyta teraz, czym się zajmuję, to ja nawet nie mówię tam żadnego tytułu, nic, ja mówię, ja jestem naukowcem. Dlaczego tak mówię? Ponieważ ta wiedza technologiczna na moim stanowisku jest absolutnie niezbędna, żebym ja w ogóle wykonywała moje obowiązki. Może sama już niestety nie pracuję w laboratorium, chociaż szczerze mówiąc, jak tylko dziewczyny potrzebują pomocy, to ja nawet idę i podpisuję próbówki, żeby tylko wrócić do tego laboratorium. I jakby jestem osobą, która zamiast projektować pojedyncze eksperymenty, ja projektuję cały projekt. Co my musimy zrobić, jakie eksperymenty, jakie pytania eksperymentalne my zadajemy i robimy to z całym zespołem, bo to nie jest tylko ja, nie jestem tylko ja, ale cały zespół i jakby ja kieruję tym projektem, ale to jest typowo z punktu widzenia naukowca, nie osoby, która tym zarządza. Czyli rozumiem, że twoje wykształcenie jest super ważne w tym, co robisz. Czy możesz nam tutaj powiedzieć mniej więcej, jakie jest to twoje wykształcenie? Bo to też jest ciekawe, nie jesteś tylko samym biotechnologiem, ale studiowałaś na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach także inne kierunki. Jakbyś mogła coś pokrótce powiedzieć o tej twojej karierze, nawet począwszy od studiów, potem przez doktorat i ewentualnie przez wszystkie kolejne etapy twojej kariery zawodowej, które doprowadziły cię do tego miejsca, w którym jesteś teraz, bo wszystkie te technologie musiałaś poznać. Pytanie, gdzie je poznałaś? Więc jak zaczynałam studia, czyli musimy się dość mocno, 18 lat temu jeszcze cofnąć, ja do końca nie wiedziałam, co chcę robić i dlatego wybrałam MISMAP i studiowałam i biotechnologię, i informatykę, bo gdzieś tam zawsze komputery, gdzieś tam mnie kręciły też ta strona, gdzieś te rzeczy i na ten czas ja w ogóle nie wiedziałam, że coś takiego jak bioinformatyka istnieje, bo to były początki bioinformatyki. Się okazało, że ta informatyka ma ogromne zastosowanie w biologii, ale też fakt, że studiowałam informatykę, a tam było bardzo, bardzo dużo matematyki, pomaga mi do dziś, ponieważ w pracy współpracuję z programistami i współpracuję z matematykami. Więc ta wiedza, może ja sama już nie programuję i nie próbowałabym tego robić, natomiast wiedza na ten temat, jak to się robi i że istnieją różne narzędzia informatyczne bądź matematyczne, pomaga mi w codziennej pracy z nimi i z tym, co ja tak naprawdę chcę wyłuskać z danych biologicznych, jaką odpowiedź z ich strony analiz, a także piszemy programy do analizy danych i też znowu pomaga mi to powiedzieć tak, ja w sumie chcę, żeby ten program wyglądał tak, ponieważ chcę to i to z niego uzyskać. Więc zdecydowanie ta szersza wiedza pomaga i mimo, że może na co dzień już nie jestem programistą, pomaga mi jakby w tych kontaktach i takim szerszym spojrzeniu. I w zasadzie do 5. roku studiów zajmowałam się obiema tematykami i biologią, i informatyką. Następnie na doktoracie zajęłam się tylko i wyłącznie taką częścią laboratoryjną i zajmowałam się funkcjonalną charakterystyką genów związanych z reparacją DNA w roślinach u jęczmienia. I to mi tak naprawdę pokazało, że uwielbiam pracować w laboratorium. Że może dla wielu osób wydaje się to absolutnie nudne, że my tam siedzimy z tymi pipetami i mieszamy, jak to moja koleżanka zawsze określa, transparentne płyny ze sobą i później coś z tego mamy. Natomiast ja po prostu uwielbiam pracę w laboratorium pod wieloma względami. To, że później dostaje się ten wynik i nagle miało się jakąś hipotezę badawczą i ona się albo potwierdza później w wyniku eksperymentu, albo kompletnie coś nowego się odkrywa i w zasadzie to jest
nowa wiedza, której się wcześniej nie miało. Powstaje kolejne pytanie. Tak, Dlaczego? i powstaje kolejne pytanie, dlaczego, co my chcemy zrobić. Natomiast kolejny aspekt, który ja uwielbiam akurat w laboratorium, jest też aspekt taki trochę drużynowy, ponieważ w laboratorium się siedzi z grupą osób i my tam sobie pipetujemy, ale zawsze gadamy też o życiu, trochę plotkujemy i ten aspekt socjalny, szczerze mówiąc teraz, gdzie już w tym laboratorium jestem mniej, bardzo mi brakuje tego, ponieważ my się poznawałyśmy jako grupa dziewczyn, bo ja pracuję z kobietami i po prostu rozmawiałyśmy o wszystkim, tak? Ponarzekałyśmy na mężów, jak to zawsze bywa, ponarzekałyśmy na życie albo pośmiałyśmy się z czegoś, więc ten aspekt socjalny też tego i taki jest ważny w ważny. pracy laboratoryjnej. No dobrze, a twoje doświadczenie zawodowe po ukończeniu doktoratu wyjechałaś do Wielkiej Brytanii. I jak to się potoczyło, że ty się znalazłaś nagle w firmie, w której obecnie pracujesz? Bo to też są burzliwe losy. To nie jest tak, że od razu tam trafiłaś, prawda? Tak, ja szczerze mówiąc, mam dużo szczęścia w życiu, bo to inaczej nie można nazwać. Ja najpierw byłam w bardzo małym startupie, który to nie było moja bajka, my tam robiliśmy różne dziwne rzeczy, więc bardzo szybko stwierdziłam, że muszę zmienić i znalazłam pracę w firmie Base4, która zajmowała się rozwojem swojej własnej technologii sekwencjonowania. Czyli wiadomo, wszyscy wiedzą NGS i Illumina, natomiast my pracowaliśmy nad kompletnie nową technologią, bardziej coś w stylu jak jest PacBio, czyli długi odczyt. I tam pracowałam przez ponad 3 lata. Natomiast nam się udało w końcu tą technologię stworzyć, natomiast to już było na takim etapie, kiedy rynek, inwestorzy nie bardzo byli zainteresowani inwestowaniem w technologię sekwencjonowania, bo już Illumina miała 90 parę procent rynku i oni tak mówią, dobra, to po co się w ogóle tym zajmować? Ale w tym czasie mój szef stwierdził, że no dobra, ale my rozwinęliśmy tyle różnych ciekawych technologii tam, do czego to można zastosować. I właśnie jedną porcję z tych technologii przysposobiliśmy do wykrywania CTNA i zrobiliśmy spin-out jako BioFidelity. Więc ja pracuję z tym samym szefem już, teraz będzie 8 rok i początkowo nas trójka z Base4 przeszła do BioFidelity. W sumie było 2 szefów i my 3 dziewczyny w laboratorium i w piątkę stworzyliśmy 3 lata temu tą firmę. Więc miałam to szczęście spotykać bardzo fajnych ludzi. W Base4 współpracowałam z fizykami, chemikami, programistami, bardzo fajne środowisko ludzi, bardzo kreatywne i dzięki temu się też dalej uczyłam tego szerszego spojrzenia na problem, nie tylko z tej funkcji biologicznej. No i później jak już zrobiliśmy spin-out do BioFidelity, to tak zostało i teraz firma obecnie jest około 60-osobowa. Więc czyli mocno się przez ten czas rozwinęła. No i mam nadzieję, że dalej się będzie rozwijać. I zostając w tym temacie, jakie masz plany zawodowe? Czy w ogóle, Magda, czy ty coś w ogóle w życiu planowałaś? W sensie tak, że masz taki plan na życie, do tego roku zrobię to, do tego to. Czy po prostu czekasz na tę okazję, którą przyniesie ci życie? Czyli czy ty w ogóle masz jakieś plany zawodowe, czy raczej dajesz temu płynąć? Nie, absolutnie nie mam żadnych takich wytycznych, że nie wiem, niektórzy mają tak spreadsheet w Excelu na 20 lat, plany zawodowe. Ja czegoś takiego nie mam. Bardziej biorę okazję jak jest. Czyli ja po prostu robię swoje, pracuję nad tym, co lubię i się angażuję 200%, a ten rozwój w kierunku awansów przychodzi po prostu jakby samo z siebie. To nie jest tak, że ja myślę, ja chcę być dyrektorem czegoś. Absolutnie nigdy takiej opcji nie było. W zasadzie teraz ta pozycja przyszła troszkę przez przypadek. Ja wróciłam w zeszłym roku z urlopu macierzyńskiego i zajmowałam się tym rozwojem technologii, tej wczesne etapy, gdzie byłam absolutnie szczęśliwa, bo to jest moja bajka. Natomiast w kwietniu mój szef przyszedł i powiedział, słuchaj, no mamy potrzebę, żeby ktoś się też zajął tą komercjalizacją. Ja muszę zwrócić, ja nie mam doświadczenia w tym, ja nigdy tego nie robiłam, więc ja się uczę dzień w dzień, jak to robić. No i ja mówię, no dobra, no to spróbuję, ale od razu była umowa taka, że jeżeli mi się to nie spodoba, to mam przyjść do niego i powiedzieć i wtedy poszukają po prostu kogoś tu. Super. Super, że to się tak udało i też zafascynował mnie fakt, że w twojej firmie pracuje aż tyle kobiet. Jest teraz w Polsce taki ruch, nazywa się Era Nowych Kobiet, która jest finansowana przez Joannę Przytakiewicz między innymi, która wspiera kobiety w takim tworzeniu własnej niezależności finansowej.
i w dążeniu do swoich takich aspiracji zawodowych. I to, co mówisz, też jest bardzo ciekawe, bo jak sama powiedziałaś, nie miałaś aspiracji, żeby zostać takim dyrektorem, stało się to po części trochę z losu. No i właśnie pytanie, czy w waszej firmie są takie działania, które wspierają kobiety? Czy możesz nam coś więcej o tym powiedzieć? No, ja muszę podkreślić, no mój zespół to jest 15 kobiet, a cała firma, myślę, że 70% to są kobiety. Natomiast jak już się zaczniemy zagłębiać, gdzie te kobiety są na różnych szczeblach kariery, to niestety większość kobiet jest na tych niższych stanowiskach, a w tych wyższych stanowisk już zaczyna się ta większa proporcja mężczyzn. A dlaczego, jak myślisz? Tak jest? I dla mnie jedną z prostych odpowiedzi jest to, bo my rekrutujemy cały czas i ja zauważyłam, po prostu kobiety lubią jakby umniejszać swoje zasługi. My mamy stanowisko na przykład senior scientist, gdzie trzeba mieć tam x lat doświadczenia i kobiety, które mają nawet 20 lat doświadczenia, one nie zaaplikują na to stanowisko, one zaaplikują na stanowisko niższe. Natomiast mężczyźni się nie boją tych wyzwań. Oni wiedzą, może nie mam za tyle doświadczenia w tym, ale spróbuję. Czemu nie? Może mnie zatrudnią, może się tam wykażę. I oni czasami bez doświadczenia w ogóle od razu aplikują na wyższe stanowiska. To jest... Nasza rada jest taka, że trzeba aplikować i być odważnym. Tak. I ja osobiście nawet ostatnio zatrudniliśmy jedną z koleżanek i ona zaaplikowała na niższe stanowisko. Ja od razu powiedziałam, my ją zatrudniamy na wyższe stanowisko. Jak z nią rozmawiam, mówię, Anna, czemu ty tak zaaplikowałaś? Ona mówi, no bo ja nie wiedziałam. A ja mówię, no nie, no musicie dziewczyny wierzyć w siebie zdecydowanie, nie bać się porażek. Bo porażki są czymś naturalnym. Tak. I na szczęście tego typu porażki nie są śmiertelne. Także trzeba próbować szczęścia. Tak. To jest szczęście. Super, Magda. Na koniec dziękuję ci bardzo, że do nas dotarłaś. Na koniec mam dla ciebie takie szybkie pytania, które pozwolą też wszystkim troszkę cię poznać od takiej prywatnej, mam nadzieję, strony. Więc pracowałeś z różnymi organizacjami, z różnymi ludźmi. Z kim współpraca była dla ciebie największą frajdą? Chyba taki mały bardzo projekt, z niego nic nie wyszło, co prawda, więc nieudany. Z Denisem Lo. Denis Lo to jest ojciec nieinwazyjnej diagnostyki prenatalnej, kiedy się pobiera z krwi matki DNA i wykrywa się, jakie zmiany genetyczne płód u tej matki ciężarnej może mieć. I to zdecydowanie to był taki ciekawy projekt, no bo Denis Lo to jest taki, tak jak mówię, król w tym wszystkim. Dlaczego uważasz, że osiągnęłaś sukces? Jaka cecha twojej osobowości, charakteru, usposobienia o tym zadecydowała? Zdecydowanie wśród storaków upór, to mogę powiedzieć. Ciężka praca. Zapytałam się też moich koleżanek, one powiedziały, że potrafię zadecydować wszystko w 5 minut, jak musi być zrobione i nie bać się tych porażek. No to jest najważniejsze. Twoje największe osiągnięcie to, co byś uznała do tej pory za twoje największe osiągnięcie? Ja to powiem nie ze względu na tytuły, nagrody, tylko powiem, że po prostu pracuję w pracy, którą lubię, z moją pasją i jeszcze mi za to płacą. Więc to jest sukces. To jest sukces. Na to pytanie chyba każdy już będzie w stanie odpowiedzieć, znając cię. Praca przy biurku, komputerze z ludźmi, czy praca w laboratorium? Z ludźmi w laboratorium. Z ludźmi w laboratorium. Wielka Brytania czy Polska? Na ten moment Wielka Brytania, natomiast nie wykluczam powrotu do Polski. I ostatnie pytanie. Czy masz coś, co ostatnio oglądałaś, co cię czytałaś, słuchałaś, co cię powaliło na kolana? No więc ja nie mam czasu, więc tutaj jest problem, bo mam małe dziecko, więc o czytaniu, oglądaniu czegoś, co jest ambitne, nie ma mowy, ponieważ już mój umysł nie jest w stanie tego ogarnąć. Natomiast czytałam ostatnio książkę, jest to 5 dysfunkcji zespołu Patryka Lencioniego, który mówi, jak budować zespół, żeby osiągał sukces. I zdecydowanie jest to takie otwieranie, bo kiedyś miałam trochę inne podejście do zarządzania, natomiast ta książka mnie nauczyła, że trochę inny sposób zarządzania jest ważny. A jaki? No praca zespołowa przede wszystkim. Nie wszystko ja jako taki dyktator muszę o wszystkim decydować. Tak, trzeba dać wolność ludziom w podejmowaniu ich własnych decyzji i dawaniu im obowiązków. Także jest tego. Super, Magda. Bardzo ci dziękujemy za spotkanie. 40 minut upłynęło raz, dwa. Także jeszcze raz bardzo ci dziękuję. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś będziemy mieli okazję się wspólnie spotkać. A państwa zapraszam o równej godzinie 11 na kolejny wykład Marceliny Firkowskiej. Dowiemy się coś o komercjalizacji nauki w Polsce, między innymi. Jeśli jesteście zainteresowani, zapraszam gorąco. Dziękuję i do usłyszenia. Dziękuję bardzo.
Szanowni Państwo, przez drobne problemy techniczne czasem się zdarza. Zaczniemy z chwilowym opóźnieniem, także spotykamy się dokładnie o 11:10. Bardzo przepraszamy za to opóźnienie, ale warto poczekać te 10 minut.
Serdecznie witam Was na drugiej części naszych dzisiejszych wykładów w ramach akcji popularyzacji. Naszym drugim gościem jest również absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, czyli Marcelina Firkowska, która opowie nam dzisiaj także o swoich burzliwych losach jako naukowiec, i też powie nam coś naukowego, czym się do tej pory w swoim doktoracie zajmowała. Marcelina jest pracownikiem Fundacji Nauki Polskiej na co dzień i mogła tutaj do nas dzisiaj przyjechać dzięki dofinansowaniu, które uzyskaliśmy z Ministerstwa Nauki i Edukacji, akcji popularyzacji oraz projektu Społeczna Odpowiedzialność Nauki. Marcelina powie nam dzisiaj coś więcej o tym, czy naukowiec to wynalazca, i powie nam coś więcej o transferze wiedzy w praktyce. Ale zanim coś się dowiemy od Marceliny dotyczącym procedur, jakie w Polsce trzeba spełnić, by naukę i wiedzę komercjalizować, przedstawi nam, czym się zajmowała naukowo. Marcelino, bardzo Cię gorąco zapraszam. Dzięki, Basiu, i cześć. Ja chciałam Was dzisiaj zaprosić trochę do tajemniczego świata neurobiologii, a w szczególności do takiego punktu w życiu neuronu, kiedy on powstaje. I być może tytuł mojej prezentacji nie brzmi jakoś fascynująco, bo to może być fascynującego w badaniach nad rozwojem drzewka dendrytycznego neuronów hipokampalnych, ale gwarantuję Wam, że ten temat dotyczy każdego z Was codziennie. Rozwój neuronów, czyli tak zwana neurogeneza, najczęściej i najbardziej intensywnie zachodzi w wieku płodowym i do mniej więcej 2 roku życia. I do niedawna jeszcze uznawano, że ten punkt życia, czyli 2 latka, to jest taki moment, kiedy neurogeneza się kończy, czyli liczba neuronów w mózgu takiego dziecka gwałtownie rośnie, nowe komórki neuronalne powstają po to, żeby nadążyć za rozwojem dziecka. Ale od niedawna naukowcy wiedzą, że neurogeneza zachodzi również u bardzo podeszłym wieku i tak naprawdę w każdym wieku. I taką strukturą mózgu, która dostarczyła nam tych informacji, jest hipokamp, który dostał swoją nazwę od kształtu przypominającego konika morskiego. I hipokamp jest bardzo ciekawą strukturą, niezwykle istotną dla codziennego życia, dlatego że on gromadzi informacje w pamięci krótkotrwałej i przetwarza je na pamięć długotrwałą. Dzięki hipokampowi, dzięki informacjom, które w sobie przetwarza, tak naprawdę jesteśmy tymi osobami, którymi jesteśmy. Pamięć o wszystkich wydarzeniach, pamięć o informacjach, z którymi się kiedyś zetknęliśmy, jest przechowywana długotrwale w hipokampie. I takim modelem, na którym najczęściej bada się mechanizmy pamięci, są gryzonie, są myszy i szczury, dlatego że w trakcie życia gryzoni w hipokampie neurony Cześć. Chciałam Wam dzisiaj przedstawić i zaprosić Was do świata neurobiologii, do świata mózgu, a w szczególności do takiego bardzo wyjątkowego momentu z życia neuronu, kiedy on się rodzi. I tytuł może nie brzmi jakoś zachęcająco, ani szczególnie ciekawie, natomiast mogę Was zapewnić, że ten temat dotyczy codziennie każdego z Was. Proces tworzenia neuronów, czyli tak zwana neurogeneza, zachodzi najbardziej intensywnie od momentu, od życia płodowego do osiągnięcia mniej więcej 2 roku życia.
I liczba neuronów namnaża się nieustannie u takiego malucha, żeby nadążyć za jego rozwojem. I jeszcze do niedawna myślano, że ten proces neurogenezy zachodzi tylko i wyłącznie u dzieci. A wiemy już w tym momencie jednak, że proces neurogenezy zachodzi w każdym wieku. Taką strukturą mózgu, która dostarczyła informacji na ten temat, jest hipokamp, który dostał swoją nazwę od kształtu, który przypomina konika morskiego i jest niezwykle istotną strukturą, która definiuje to, kim jesteśmy w obliczu doświadczeń, które zebraliśmy, informacje, które nasz mózg zmagazynował, dlatego że hipokamp przetwarza informacje w pamięci krótkotrwałej i przeobraża ją w pamięć długotrwałą. To znaczy, że każda informacja, która została zdobyta, każdy bodziec, z jakim się zetknęliśmy, nawet nasz obraz w lustrze i postrzeganie siebie samego i pamięć o tym, że dojrzewamy, jest przechowywana w hipokampie. I modelem, w którym naukowcy badają neurogenezę, są modele zwierzęce, najczęściej gryzonie, myszy i szczury. Dlatego, że u gryzoni proces neurogenezy zachodzi nieustannie przez całe ich życie. Ten proces neurogenezy u szczurów naukowcy już wiedzą, że jest wzmacniany, czyli liczba neuronów rośnie w momencie, kiedy taki szczur uprawia ćwiczenia aerobowe, albo spotyka się z innymi szczurami, albo na przykład uczy się nowych rzeczy. Natomiast liczba neuronów spada i hipokamp się obkurcza przez zmniejszenie liczby neuronów w jego strukturze w momencie, kiedy szczur doświadcza stanów depresyjnych, albo dotyka go choroba Alzheimera. I gryzonie, naukowcy po to, żeby badać te neurony hipokampalne, czyli pochodzące z hipokampa, zakładają tak zwane pierwotne hodowle komórkowe. Czyli z mózgu szczura izolowany jest hipokamp, następnie jego komórki są rozdysocjowane, czyli rozpuszcza się je w takim specjalnym płynie i wysiewa na szalkę, po to, żeby łatwiej było go zaobserwować, łatwiej było dokonać obserwacji takich komórek. I po prawej stronie widzicie właśnie taką hodowlę. To są neurony, myślę, że mają około 5 dni i coś takiego właśnie możemy zaobserwować. Jak wygląda wzrost takiej komórki neuronalnej na szalce? Najpierw mamy do czynienia z neuralną komórką macierzystą, czyli taką kulistą strukturą, która z czasem wypuszcza neuryty, czyli takie drobne wypustki. Te neuryty rosną, jedna z nich się wydłuża i przekształca się w akson, a cała reszta z nich zmienia się w dendryty, które rozrastając się i tworząc odgałęzienia, tworzą tak zwane drzewko dendrytyczne neuronu. I po prawej stronie widzicie w czasie rzeczywistym obraz takich neuronów na szalce hodowlanej, które zaczynają rozrastać i rozgałęziać swoje drzewko dendrytyczne. Zaraz jeszcze, przepraszam Was najmocniej, chciałam Wam pokazać. Tak, chciałam Wam pokazać, czemu służy drzewko dendrytyczne. Zobaczcie, im większe takie drzewko jest, im bardziej rozgałęzione, tym łatwiej tej strukturze, którą widzicie na górze, to jest akson. To jest wypustka neuronalna, która odpowiada za aktywne szukanie połączeń. Akson łączy się z dendrytami, więc im więcej będzie takich dendrytów, tym łatwiej aksonowi będzie znaleźć połączenie. I widzicie teraz na filmie, one się odnalazły i stworzyły pierwszy obwód, pierwszą strukturę, która jest w stanie przetwarzać sygnały. I takie drzewko dendrytyczne, w zależności od tego, jakie czynniki wewnętrzne i zewnętrzne, na przykład genetyczne, napotka na swojej drodze, może się upraszczać, czyli zmniejszać tą liczbę zakończeń dendrytycznych, albo może zwiększać swoją złożoność. Wtedy możemy zaobserwować takie wielkie, spektakularne drzewa dendrytyczne. No i na tym filmie po prawej widzimy dwie komórki. Ta po lewej to jest prawidłowo rozwijająca się komórka neuronalna i możemy zobaczyć, jak jej drzewko rośnie, a ta komórka po prawej stronie, w tym momencie u góry, to jest komórka, w której wyciszono gen odpowiedzialny za proces dendrytogenezy. I widać, że ona w ogóle nie wykształca tych zakończeń dendrytycznych. I tak jak mówię, przy prawidłowo funkcjonującej komórce, kiedy wszystkie czynniki wewnątrzkomórkowe i zewnątrzkomórkowe są w balansie, obserwujemy takie piękne, rozłożyste drzewa. Natomiast w momencie, kiedy komórce czegoś brakuje, czy z zewnątrz, czy od wewnątrz,
albo jest przesyt tych komunikatów, albo następuje jakaś hiperaktywacja jakiegoś czynnika genetycznego odpowiedzialnego za dendrytogenezę, wtedy widzimy takie właśnie rozłożyste drzewa. Teraz jak analizujemy w laboratoriach, co się dzieje z drzewkami dendrytycznymi? Otóż po prostu najzwyczajniej w świecie zliczamy każde zakończenie dendrytyczne komórki, którą fotografujemy pod mikroskopem. I pewnie wyobrażacie sobie, że w tych fantastycznych światach laboratoryjnych jest jakiś algorytm albo jakaś maszyna, która zlicza takie zakończenia dendrytyczne. Otóż niestety nic bardziej mylnego. Po prostu każdy z nas, czy to licencjusz, czy magistrant, czy doktorant, czy profesor, musi siedzieć przed komputerem, przed obrazem zebranym spod mikroskopu i klikać, zaznaczając takie zakończenia dendrytyczne, a potem prowadzić analizę statystyczną. No i nie trudno stwierdzić, że coś tu się dzieje w tych neuronach, które Wam pokazuję, ponieważ ten neuron całkiem na prawo ma zdecydowanie więcej zakończeń niż ten neuron po środku. I teraz słuchajcie, w jaki sposób przekształcić ten obraz, który widzicie po lewej, czyli obraz neuronów rosnących na szalce, w to, co widzicie po prawej, czyli świecący neuron, w którym można zliczać te zakończenia dendrytyczne. Otóż robi się tak zwany eksperyment, tak zwaną procedurę transfekcji, czyli wprowadza się za pomocą czynników chemicznych, wprowadza się do neuronu czynniki, w tym przypadku, który Wam pokazuję tutaj, do tej komórki zostało wprowadzone zielone białko fluorescencji, które bardzo ładnie wypełniło całe drzewko. I transfekcja ma też tą zaletę, że ma relatywnie niską skuteczność. To jest paradoksalne, że to jest zaleta. Jest zaletą dlatego, że gdybyśmy wprowadzili do wszystkich komórek na szalce to białko zielonej fluorescencji, to nic nie bylibyśmy w stanie przeanalizować, dlatego że jest ich aż tyle. I teraz co się dzieje w momencie, kiedy chcemy sprawdzić, jaki gen albo jaki czynnik genetyczny wpływa na rozwój drzewka dendrytycznego? Otóż najłatwiejszym sposobem na przeanalizowanie tego jest wyciszenie danego genu. Wycisza się jego ekspresję, jego aktywność. I najbardziej popularną metodą na wyciszenie ekspresji genów jest zastosowanie tzw. shRNA, czyli krótkich, dwuniciowych fragmentów RNA, które są zwinięte w taką strukturę przypominającą szpilkę do włosów. I te struktury mają za zadanie finalnie pocięcie mRNA, które potem byłoby przekształcone w funkcjonalne białko. Wobec tego zastosowanie danego shRNA, jak to się mówi, skierowanego przeciwko jakiemuś genowi, powoduje jego wyciszenie aktywności tego genu. No i widzicie tutaj na grafie, po zastosowaniu shRNA dochodzi do uproszczenia drzewka dendrytycznego, wtedy wiemy, że dany gen jest zaangażowany w jakiś sposób w ten proces dendrytogenezy, bądź też okazuje się, że po wyciszeniu takiego genu nie ma żadnego wpływu na drzewko, wtedy wiemy, że to białko i ten gen nie jest zaangażowany. I słuchajcie, trochę historii. Zanim przyszłam do swojego laboratorium, okazało się, że moi koledzy i koleżanki z laboratorium zrobili w poprzednich latach ogromną, naprawdę tytaniczną pracę, a mianowicie sprawdzali w literaturze, jakie geny zostały wymienione albo są przesłanki do tego, że mogą brać udział w procesie dendrytogenezy. Projektowali takie shRNA, wyciszali dany gen, po czym robili dokładnie to samo, o czym Wam już opowiadałam, czyli po prostu klikali myszką, zliczając zakończenia dendrytyczne. I wszystkie te informacje zgromadzili w naszym laboratorium w banku shRNA. I ten bank ma kilka tysięcy tak naprawdę zdjęć, a dziesiątki tysięcy takich zliczeń. I spośród tych, kiedy przyszłam do laboratorium, spośród tego banku zostało dla mnie na początkowy projekt wybrane 3, które były najbardziej interesujące, bo wydawały się, że mogą mieć ze sobą coś wspólnego, a mianowicie to były białka, które należały do jednej rodziny kompleksów eskortów. I teraz słuchajcie, czym są te eskorty? Eskorty biorą udział w tworzeniu ciał wielopęcherzykowych, tak zwanych MVB. To jest taka struktura wewnątrz komórki, one występują i w komórkach roślinnych i zwierzęcych,
w której dochodzi do sortowania informacji. I takie MVB może kolekcjonować sygnały białkowe dochodzące z zewnątrz komórki, przechowywać je w środku i decydować, czy takie białko ma zostać skierowane do lizosomu, gdzie ulegnie rozłożeniu, czy jednak sygnał zostanie przetworzony i na przykład wydalony na zewnątrz komórki w postaci pęcherzyków wydzielniczych. I te kompleksy Escorta biorą właśnie udział w tworzeniu tych pęcherzyków, które wypełniają ciało MVB. Jak to wygląda w praktyce? Taki ładunek, czyli takie białko, które ma zostać zgromadzone wewnątrz pęcherzyka, oznaczane jest ubikwityną, czyli to, co widzicie tutaj na górze zaznaczone takim żółtym kółeczkiem. I ta ubikwityna zostaje połączona z kompleksem Escort 0, a następnie te eskorty, pierwszy, drugi, trzeci, ostatecznie czwarty, tworzą taki łańcuch. I ładunek zostaje przekazywany wzdłuż tego łańcucha, aż finalnie jest umieszczany w pęcherzyku, następuje odcięcie takiego pęcherzyka i teraz zobaczycie, jak wygląda to na filmie. Myślę, że najłatwiej będzie to zrozumieć. Żółty kolor ubikwityna, pamiętacie, oznacza ładunek, który ma zostać umieszczony wewnątrz pęcherzyka. Ta ubikwityna jest przyłączana do kompleksu zerowego Escorta, potem następuje przyłączenie kolejnych kompleksów, pierwszy, potem następuje przyłączenie Escorta drugiego i ten kompleks oznacza miejsce, widzicie, zaznacza się miejsce, w którym powstanie pęcherzyk. Błona ulega wpukleniu do środka tej struktury, którą nazywam MVB, czyli Multivesicular Body, ciało wielopęcherzykowe, i ładunek jedzie sobie, jest transportowane wzdłuż tych kompleksów i umieszczane na brzegu. I teraz następuje przyłączenie kompleksu trzeciego Escorta, które ma taką swoją charakterystykę, potrafi tworzyć długie łańcuchy i te łańcuchy działają jak nożyczki. One skręcają się wokół szyjki, powodują odcięcie pęcherzyka, co zaraz zobaczycie. Pęcherzyk jest odcinany i wpuszczany w światło MVB. I w neuronach takie struktury, czyli te ciała wielopęcherzykowe, mogą służyć do przechowywania na przykład substancji sygnałowych i dzięki temu przechowywaniu takiej substancji, takich receptorów sygnałowych, które są na wierzchu synaps neuronu, neuron jest mniej pobudliwy, nie przekazuje informacji dalej. Pęcherzyki również z ciała wielopęcherzykowego mogą wypuszczać sygnały na zewnątrz synapsy w neuronie. Można transportować informacje i receptory wewnątrz neuronu, ale najczęściej jest on używany, ta struktura jest używana do zwykłego sortowania, czyli decydowania, czy białko ulegnie degradacji, czy wypuszczeniu dalej w świat. I teraz moim zadaniem na samym początku było sprawdzenie, czy rzeczywiście tak jest, jak nasza baza danych mówi. To znaczy, czy wyciszenie aktywności tych kompleksów spowoduje uproszczenie drzewka dendrytycznego, czyli zmniejszenie liczby zakończeń. No i ja zaprojektowałam takie SH skierowane przeciwko białkom kompleksu, stransfekowałam komórki, zrobiłam zdjęcia i zliczyłam zakończenia. I okazało się, że wyciszenie kompleksu zerowego Escorta nie daje właściwie żadnych efektów, natomiast wyciszenie poszczególnych kompleksów zdecydowanie upraszcza drzewko. No i to był rzeczywiście fajny wynik, bardzo nam się podobał, ale słuchajcie, jaka jest rola naukowca? Rolą naukowca jest wątpić we własne wyniki. To znaczy, jeśli wydaje wam się, że coś dostaliście fajnego, to waszym zadaniem jest sprawdzenie tej informacji pozytywnej na tyle różnych sposobów, żebyście nie byli w stanie zanegować tego wyniku. Powiedzieć sobie, nie, to na pewno wyszło, bo coś tam, tak? Albo stanąć przed własnymi krytykami. I co ja chciałam sprawdzić wobec tego? Chciałam sprawdzić, czy w ogóle tymi SHRNA zadziałaliśmy na kompleksy Escorta, to znaczy, czy zepsuliśmy ten mechanizm, bo może się okazać, że zadziało się coś innego. Więc zaprojektowałam sobie taki eksperyment, pamiętacie? Ubikwityna oznacza ładunek, który będzie tam sortowany. Więc chciałam sprawdzić, co się dzieje z tą ubikwityną. I żeby to sprawdzić, użyłam przeciwciała, które jest w stanie połączyć się z ubikwityną, ale tylko taką ubikwityną, która jest już związana z ładunkiem,
Czyli wolna ubikwityna pływająca w komórce nie będzie oznaczona, tylko ta, która jest przywiązana do ładunku. A następnie do mojego przeciwciała przyłączyłam białko, taki marker fluorescencyjny, który pozwolił mi zaobserwować, co się dzieje z ubikwityną. I teraz zobaczcie, co się dzieje. W kontroli, czyli tam, gdzie te kompleksy eskorta są w pełni funkcjonalne, widać sygnał ubikwityny, ale jest rozproszony po całej komórce. Natomiast w komórkach z wyciszonymi kompleksami eskorta widać, że coś się dzieje. Widać, że ta ubikwityna jest nagromadzona, że nie dysocjuje po całej komórce, tylko rzeczywiście gromadzi się w jakichś strukturach i nie może się uwolnić. I najfajniejszą rzeczą w mikroskopii jest to, że można zajrzeć do środka komórki. Więc mamy możliwości, żeby zobaczyć, co się dzieje z daną strukturą. W naszym przypadku, używając mikroskopii elektronowej, mogłam sprawdzić, co się dzieje z ciałem wielopęcherzykowym. Czy rzeczywiście coś funkcjonalnie tam zaburzyłam. I zobaczcie, jakie piękne zdjęcia z mikroskopii elektronowej. Te struktury zaznaczone na zielono to są właśnie ciała wielopęcherzykowe. W kontroli, czyli wszystko działa prawidłowo, widzimy piękny pęcherzyk wypełniony mniejszymi pęcherzykami, natomiast po wyciszeniu genów coś tutaj dzieje się niedobrego. Czyli te ciała wielopęcherzykowe rosną albo są puste, więc mieliśmy takie potwierdzenie, że rzeczywiście mało tego, że eksperyment został dobrze zaplanowany, czyli to SHRNA wyciszały odpowiednie geny, to jeszcze dostaliśmy potwierdzenie, że funkcjonalne, dobrze działające ciała wielopęcherzykowe jest niezbędne w procesie dendrytogenezy ssaków. I być może to odkrycie wydaje się trywialne, ale cała dziedzina badań podstawowych opiera się na odkrywaniu małych, bardzo istotnych rzeczy, które potem wpływają na większą całość. Dzięki. Dziękujemy Marcelino za fascynujący wykład dotyczący powstawania dendrytów. Zapraszam Cię tutaj do nas, będziemy sobie mogły chwilę porozmawiać. Cześć. Cześć. O Twoich burzliwych perypetiach oraz tutaj masz też Pan kamerę. Dobrze. Także, Dzień dobry. dzień dobry. Super wykład. Ja chciałam może na początek, zanim przejdę do Twojej szeroko rozumianej kariery, zapytać o jedną rzecz. Jak uważasz, jaka będzie może być rola tego odkrycia? Jak odkrycie genów związanych z powstawaniem dendrytów może przyczynić się w rozwoju medycyny czy w naszym codziennym funkcjonowaniu? Jest tak rzeczywiście, że takie drobne kroki, które stawiamy w tych badaniach podstawowych, potem się przekuwają w większą całość. Na przykład w przypadku powstawania czy chorób neurodegeneracyjnych, tak naprawdę ich podstawy neurobiologiczne są różnorakie. I fakt, że może się okazać na przykład, że w zmniejszaniu drzewek dendrytycznych może uczestniczyć ten kompleks eskortów, to daje nam podstawę do tego, żeby zaprojektować, no to daleko to już idziemy, terapię na przykład, która kompensuje te braki w postaci niefunkcjonalnych ciał wielopęcherzykowych. No tylko, żeby zrobić taki ogromny krok w przód, czyli żeby stworzyć taką terapię, no to potrzebne są najpierw te małe cegiełki. Tak, najpierw jest niezbędna świadomość mechanizmów, tak? A dopiero potem można myśleć o jakichkolwiek terapiach. Tak. W Twoim doktoracie, przepraszam, zajmowałaś się dendrytami, jak powiedziałaś. Ale wiem, że Twoja historia jest nieco bardziej burzliwa, czyli nie od razu znalazłaś swoje miejsce na świecie, trochę tak jak nasza poprzedniczka. Czy możesz nam coś więcej powiedzieć, bo studiowałaś na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, tutaj zaczęłaś swoją przygodę, ale żebyś nam tak pokrótce powiedziała, czym się tutaj zajmowałaś i jak to się wydarzyło, jak wyglądała Twoja droga życiowa do miejsca, w którym obecnie się znajdujesz. No to tak jak mówiłaś, że skończyłam licencjat tutaj na Wydziale Biologii i wyjechałam na Erasmusa. I tak naprawdę mam wrażenie, że od tego Erasmusa coś się zmieniło. Nie zmieniło się tak, że nagle moja ścieżka kariery została ukierunkowana ze względu na Erasmusa, ale otworzyła mi się taka klapka w głowie,
że tych możliwości jest bardzo dużo. To To znaczy jest sam super fakt, ważne dla młodych ludzi, Tak. prawda? Że nie tylko jest jedno miasto, nie tylko jest jeden kraj, ale jest też Tak. cały świat. sam fakt wyjazdu za granicę, w ogóle odkrycia, to nie jest żadna tajemnica, ja się tym chwalę. Ja pochodzę z małej, bardzo małej miejscowości na Podkarpaciu. I samo przyjechanie tutaj do Katowic na studia już było ogromnym impulsem dla mnie, a wyjechanie za granicę i w ogóle zmierzenie się z nowymi ludźmi, z innymi poglądami, z innym sposobem też prowadzenia nauki było niezwykle odkrywcze. I ja zrobiłam tam pracę magisterską w Mainz i zaczęłam tam doktorat. I zdobyłam stypendium polsko-niemieckie na przeprowadzenie doktoratu i z tego doktoratu zrezygnowałam. To też jest, wydaje mi się, dobra lekcja, bo żeby nie bać się też trudnych decyzji. To była trudna decyzja. W ogóle porzucenie doktoratu, porzucenie stypendium, no, wydawało się większości ludzi, z którymi się stykałam, zupełnie niezrozumiałe, a uważam, że to była dobra decyzja, bo ja tego nie czułam wtedy. No, i przyjechałam do Polski i zaczęłam pracę w startupie. I to jest specyficzna praca, bo jak się pracuje w startupie, to się robi wszystko. Znaczy, praca w małych firmach ma to do siebie, że Jest się jak trzeba specjalistą w każdej zmyć dziedzinie. podłogę, to się myje podłogę, jak trzeba zrobić przeprowadzkę, to się robi To przeprowadzkę. są jak najczęściej trzeba... małe też firmy. Tak. Tam jest kilka osób, przynajmniej tak zaczynają, to Tak. już słyszeliśmy to przed chwilą, że to jest Tak. kilka osób, które rozpoczynają całą A jak procedurę. trzeba robić eksperymenty, to się robi eksperymenty, tak? I stamtąd przeniosłam się na moje długoletnie stanowisko, czyli przeniosłam się na stanowisko lab managera w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie. I to było fantastyczne miejsce do pracy. Znaczy rzeczywiście nauka tam, która się odbywała, jest naprawdę najlepszą w Polsce i ludzie są wyjątkowi. To jest mały instytut, który utrzymuje się praktycznie wyłącznie z grantów, co jakby samo przez się sugeruje jakby poziom naukowy. No i jak mówię, zaczęłam jako lab manager, czyli opieka nad grantami, papierami, zarządzanie całym laboratorium. I bycie tam obudziło we mnie znowu pasję do tego, żeby robić doktorat. I mój szef zgodził się, żebym ja zużywała te odczynniki i robiła ten doktorat, no ale w wolnym czasie, tak? Znaczy moim etatem było bycie lab managerem. Ale to jest naprawdę ogromne poświęcenie, bo to nie jest łatwe zrobić doktorat po godzinach Po pracy. godzinach. Znaczy ja miałam cudownego szefa i tutaj, drogi profesorze Jacku Jaworski, tutaj z tej oto strony, mój szef był absolutnie cudowny, był niezwykle wspierającym człowiekiem i na każdym kroku tych moich wymysłów, co to ja nie chcę robić ze swoim życiem, to on mówił, dobrze, spróbuj. Okej, spróbuj. Potem zdobyłam grant, który też mi trochę wspierał ten doktorat finansowo, a potem sobie wymyśliłam, że pójdę na studia podyplomowe, najpierw z zarządzaniem projektami B+R, a potem z prawa własności intelektualnej. No i to było bardzo inspirujące doświadczenie. Znaczy doświadczenie tego, że naukowcy prowadząc badania naukowe wytwarzają własność intelektualną, wytwarzają technologie, pomysły, procedury, które są innowacyjne, też dało mi taki przyczynek do mojego obecnego stanowiska, bo po opuszczeniu, po obronie doktoratu, po opuszczeniu murów międzynarodowego zatrudniłam się, zostałam przyjęta do pracy i pracuję obecnie w Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, która nie słynie raczej z transferu technologii. Słuchajcie, Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej to jest jedno z największych nierządowych ciał, które finansują naukę w Polsce. I finansują badania naukowe. Natomiast od jakiegoś czasu Fundacja zaliczyła taki skręt w kierunku wyciągania z tych projektów Komercjalizacji. rzeczy, które będą przydatne dla społeczeństwa. To jest bardzo ważne, bo Tak. to potem przeradza się w powstawanie firm, a te firmy są dobrem państwa, bo przecież pracują, zarabiają na siebie. Także jest to super ważne, żeby tworzyć w Polsce nowe miejsca pracy też dla takich ludzi jak my i ty i wiele osób, które decyduje się na pracę naukową. Bo Tak. tych firm w Polsce biotechnologicznych są, owszem, ale no chyba nie jesteśmy na świecie liderem, jeśli chodzi o i komercjalizację wyników badań, a nie mamy się czym wstydzić. I też jeśli chodzi o liczbę tych firm. Także jest to super ważne, żeby takie instytucje jak Fundacja Nauki Polskiej
takie właśnie działania podejmowały. I czym ty się zajmujesz, jeśli chodzi o pracę w Fundacji Nauki Polskiej? Ja się zajmuję wsparciem komercjalizacji. To znaczy, ja więcej mam do czynienia z naukowcami niż z instytucją, ale ten kontakt z instytucją, która gości takich naukowców, jego projekt badawczy, też jest bardzo istotna, dlatego że my działamy trochę edukacyjnie. Ten transfer technologii, tak jak mówiłaś, absolutnie pod kątem wyników badań nie mamy się czego wstydzić. Znaczy, to jest wciąż nauka na naprawdę dobrym europejskim poziomie, natomiast praktyka komercjalizacji jest bardzo mała. Naukowcy jednak wciąż, Polska badaniami podstawowymi stoi, jeśli chodzi o nauki biologiczne. I ta praca z naukowcem wymagała takiego pokierowania nim troszkę, żeby się zastanowić, co z jego projektu badawczego rzeczywiście nadaje się do komercjalizacji. A potem już przeprowadzenie go przez taką ścieżkę. My też współpracujemy jako fundacja, współpracujemy z brytyjskimi instytucjami, które już bardzo są dość uznanymi. dobrze doświadczone, tak, pracowały, zdecydowanie. przetarły już te wszystkie szlaki, bo ja rozumiem, że to nie jest proste, tam są wszystkie przepisy prawa dotyczące własności intelektualnej, więc to podejrzewam jest ogrom pracy, ale też takiej już papierologicznej, a nie do końca związanej z pracą w laboratorium. A ja te papiery lubię. Też. Ja jestem trochę skrzywiona, Basia, wiesz, taka jest prawda. To dobrze, bo łączysz jedno i drugie, to jest ważne. Jedni łączą biologię z informatyką, a ty łączysz dwie ważne rzeczy też. Biologię z tym, jak coś stworzyć i żeby to funkcjonowało i miało prawne też podwaliny, bo to jest chyba super Tak, ale ważne. absolutnie bez umocowania w nauce i bez mojego wcześniejszego doświadczenia ten dialog z naukowcami byłby niemożliwy, prawda? Byłby niemożliwy. Dokładnie. Nawet nie trudny. Naprawdę on byłby niemożliwy, dlatego że takie poczucie niezrozumienia u człowieka po drugiej stronie powoduje blokadę w naturalny sposób. No tak, Więc fakt, że się człowiek mówi tymi samymi słowami i rozumie się to, co druga strona. Półsłowa, tak? I rozumie się procedury, i problemy, i procesy, też powoduje, że ta pomoc jest bardziej efektywna. Czy dużo macie takich zgłoszeń w Fundacji Nauki Polskiej, jeśli chodzi o komercjalizację wyników badań? Wiesz co, mamy dużo pomysłów, natomiast w kwestii praktyki jest, nie powiem, że jest trochę gorzej. Jesteśmy na początku tej drogi. Rozumiem. Nie? To jest tak, ale wydaje mi się, że jesteśmy na początku tej drogi głównie z tego względu, że fundacja jednak w głównej mierze, tak wychodziło, dofinansowuje badania nauk biologicznych, które są dużo trudniejsze w komercjalizacji. Ta ścieżka trwa długo, jednak Polska softwarem stoi i dużo łatwiej i szybciej zarabia się pieniądze w świecie IT, w świecie sztucznej inteligencji. Dłuższej znacznie drogi wymaga wypuszczenie w świat takiego pomysłu biologicznego i przede wszystkim on musi mieć bardzo solidne podstawy prawne. Nie? Więc obudowanie tego, jak zabezpieczyć własność intelektualną na samym początku, świadomość tego, że to, co piszesz w dzienniku laboratoryjnym jest własnością intelektualną. I że czasem nie należy mówić wszystkiego. Że czasem jak coś ci się wydaje wartościowe, tobie samemu, zastanów się, czy na pewno musisz o tym opowiedzieć w publikacji, czy na pewno musisz to wrzucić bo na plakat. Często jest problem z patentami, bo jeżeli to gdzieś już zostało pokazane, to są problemy później z opatentowaniem. Zgadza się. Czyli to się mówi w tym języku profesjonalnym, to chodzi do ujawnienia. Tak, ale trzeba być świadomym tego, że jeżeli coś może być wykorzystane, to nie należy, tak jak sama powiedziałaś, do końca zdradzać. Ja się spotkałam z takimi procederami, na przykład nieujawniania nazwy związków chemicznych, czyli mówienia, że jest to związek XXX. Tak. Wtedy ludzie mogą chwalić się swoimi wynikami badań, ale nie do końca ujawniają, czym ten związek jest. Albo gen XXX. Także albo nadają mu jakąś zupełnie dziwną nazwę, żeby nie zdradzać, czym się zajmują, bo mają z tą świadomość już z tyłu, że te wyniki mogą być potem wykorzystane, opatentowane, mogą być podwaliną do tego, żeby stworzyć taki startup. Więc z tym się spotykam coraz częściej, więc ta świadomość wśród naukowców wzrasta. No właśnie, ja jestem w ogóle bardzo podbudowana, dlatego że już się spotykam z naukowcami, po których, i to nie jest ujma,
po których bym się nie spodziewała, że myślą o swoich badaniach w kontekście komercjalizacji. I oni już mają takie myślenie, to są naukowcy, których wyników badań nie da się tak łatwo przekuć w patent. Nie? I oni już wiedzą, jaką siłę mają w swojej własnej głowie, że know-how, czyli taka tajemnica przedsiębiorstwa, jak to się mówi, czyli ich doświadczenie, praktyka, tysiące godzin, które spędzili w laboratorium, są ich siłą i często nieujawnianie, nie mówienie o tym, jak zrobić jakąś procedurę, że trzeba trzymać rękę 5 stopni w prawo, a nie 5 stopni w lewo. To jest czasem, tak jak mówisz, to jest podwalina do bardzo skutecznego startupu, który na przykład świadczy usługę i robi coś super skutecznie za pierwszym razem, a nie za piątym, wobec czego jest tańsza ta usługa. Dokładnie. I świadomość tego, co się ma w swojej głowie i w swoich rękach, jest ogromnie istotna. I to jest taki mój przekaz do naukowców jest zawsze taki, że żeby zaczęli doceniać się. Tak, tym bardziej, że wiele uniwersytetów, w tym Uniwersytet Śląski w Katowicach, daje takie możliwości otworzenia startupów, które są związane między innymi z uniwersytetem, także jak najbardziej. Tutaj na nas też, na tym środowisku naukowym wymusza się powoli nie tylko te badania podstawowe, ale przekuwanie tych badań właśnie w powstające firmy, startupy i potem ewentualnie możliwe jakieś źródła też finansowe, które z tego płyną. To jest bardzo istotne, czyli super. Marcelino, ale to jest twoja praca teraz i tu, ale pracowałaś też naukowo. Co było takiego w twojej pracy, co lubiłaś, a co było takiego, czego nie lubiłaś w twojej pracy naukowej? No to zacznę po polsku, czyli od tego, czego nie lubiłam. Ja myślę, że moja prezentacja to bardzo jasno pokazała. Po prostu zliczanie liczby zakończeń dendrytycznych. To są naprawdę setki godzin, tysiące zdjęć. Nie? Do tego stopnia, że nasi naukowcy mają zespół cieśni nadgarstka od klikania myszką. I to jest niezwykle żmudne. Bardzo żmudna jest w ogóle praca z neuronami i z hodowlami neuronalnymi, dlatego że to są komórki, które się nie dzielą. Raz wysiane na szalkę, mogą się już tylko zestarzeć. Więc jeśli chce się mieć świeży materiał do pracy, no to tak naprawdę raz w tygodniu albo 2 razy w tygodniu trzeba taką hodowlę zakładać. Jeśli ona się nie uda z jakichś powodów, to nie ma się materiału do pracy. Albo eksperyment nie wyjdzie. Tak. Powtarzamy. I wrzucamy pierwsze 2 lata doktoratu do kosza i zaczynamy od początku, bo nie wyszło, nie? Albo poszliśmy nie w tą ścieżkę. Więc to było uciążliwe. Co było fajne w pracy w laboratorium, możliwość skupienia. Ludzie są super istotni. I możliwość uczenia się nowych rzeczy. To jest w ogóle coś, co ja mam też w sobie. Znaczy mam taką cechę, że ja się lubię uczyć. Nie? I zawsze oprócz jakiejś legalnej pracy robiłam jeszcze coś na boku, a z tego na boku było coś jeszcze na boku. Nie? Rozumiem. Więc praca w labie to jest nieustanna stymulacja. Cały czas trzeba kombinować i cały czas trzeba, tak jak mówiłam w prezentacji, podważać swoje własne wyniki. No tak, bo to jeżeli nie zrobimy tego my, to zrobią to albo w publikacji recenzenci, także zawsze trzeba mieć rękę na pulsie i sprawdzić wszystko najlepiej 3 razy 3 różnymi sposobami, żeby się potem tak właśnie. nie nadziać. Trzeba być krytycznym wobec własnych siebie samego, tak, nie? Dokładnie. Tak. Bardziej niż jakikolwiek inny krytyk. Też tak myślę. Powiedz mi jeszcze jedną rzecz, bo to już rozmawialiśmy też tak w kuluarach i wcześniej też, jak się przygotowywałyśmy do tej rozmowy. Co było materiałem do twoich badań? No bo te komórki gdzieś skądś musiałaś pobierać. Czy to jest ten element pracy, do którego każdy jest stworzony? Nie, zdecydowanie nie. No wprost mówiąc, oczywiście tak enigmatycznie można mówić, że pochodzi z materiału zwierzęcego. Każda taka hodowla pochodzi z embrionów, a konkretniej najpierw z ciężarnej szczurzycy. Tak? Więc tak naprawdę co tydzień mamy do czynienia z uśmiercaniem zwierząt. I pytasz, czy to jest praca dla każdego? Nie. No teraz też powiem, ja pracowałam w laboratorium naszym 10 lat. 8 lat robiłam doktorat po godzinach. Jestem usprawiedliwiona. I uśmierciłam szczura 2 razy w ciągu tych 8 lat pracy. Dlatego, że
wolałam powierzyć tą bardzo trudną, ale niezwykle odpowiedzialną czynność naszej koleżance, która, bo w ogóle słuchajcie, dlaczego, to też jest bardzo ważna sprawa, dlaczego odpowiedni ludzie powinni zajmować się zwierzętami. Dlatego, że kondycja psychiczna i fizyczna tych zwierząt tuż przed śmiercią, ale też w trakcie hodowli, bardzo wpływa na materiał, który potem się dostaje. Czyli trzeba się nimi dobrze opiekować. Trzeba się nimi dobrze opiekować. I nasza koleżanka była niezwykle czułą, niezwykle ciepłą osobą, która potrafiła tak uspokoić zwierzęta tuż przed tym, jak zasypiały, że one po prostu było im dobrze. I ja czułam, że to jest odpowiedzialność, która powinna być złożona na ręce kogoś, kto ma predyspozycję. Ja Do tego. zdecydowanie się nie czułam na siłach. Natomiast no, to też jest taka specyfika pracy w laboratoriach neurobiologicznych, które mają do czynienia z kulturami No tak, neuronowymi. Trzeba się z tym liczyć. Ale to też po części potem przekłada się też na nasze zdrowie, Tak. bo to często są pierwsze kroki, pierwsze etapy leczenia wielu, sprawdzania działania wielu leków, funkcjonowania różnych chorób, także to jest ich poświęcenie, ale dla niestety naszego dobra po części. Dobrze, Marcelino, to teraz mam dla Ciebie szybkie pytania, czyli dosłownie 1-2 słowa odpowiedzi. Dobrze. W czym w Twojej pracy jesteś dobra? W stosunkach międzyludzkich i dowiadywaniu się nowych rzeczy, uczeniu się nowych rzeczy. Jaka cecha Twojego charakteru pozwoliła Ci odnieść sukces w życiu? Otwartość. Czy jest jakaś technika, metoda, której wyjątkowo nie lubisz? To już też wiemy, ale możesz to Tak, powtórzyć. wiem, analiza zdjęć mikroskopowych neuronów. Tak, zdecydowanie. Ponieważ teraz na co dzień nie zajmujesz się pracą naukową, czego najbardziej Ci brakuje z tego aspektu Twojej kariery? Ludzi. Ludzi. I najlepsze wspomnienie z czasów studiów to? Ja teraz nie pamiętam, jak się nazywała ta knajpa. Naprzeciwko Wydziału Biologii była knajpa, w której podawali najlepszą zapiekankę ziemniaczaną na świecie. I tam Hipnoza. zawsze chodziliśmy. Hipnoza, dziękuję, zapiekanka w hipnozie. Nie wiem, czy wciąż jest taka dobra, ale bardzo to dobrze pamiętam. To jest jedno z moich Kulinarny, najlepszych. jeszcze Tak. do tego kulinarny. Super, Marcelino, bardzo Ci dziękuję, że z nami byłaś, że przyjechałaś tutaj z Warszawy po to, żeby się z nami spotkać, opowiedzieć o swojej karierze, historii, badaniach i tym, czym się w tej chwili zajmujesz i życzę Ci zawodowo i osobiście wszystkiego, co najlepsze. Bardzo Ci dziękuję i dzięki za zaproszenie. Dziękujemy ślicznie. I o godzinie 12 zaczynamy kolejny wywiad i kolejne wystąpienie, tym razem z panią Karoliną Chwiałkowską. Także jeżeli jesteście ciekawi, jesteście zainteresowani badaniami bioinformatycznymi, to ona coś więcej Wam na ten temat powie. Dziękuję ślicznie i do zobaczenia.
Kolejnym gościem naszego dzisiejszego spotkania będzie Karolina Chwiałkowska. Karolina Chwiałkowska na co dzień pracuje w 2 miejscach. Pierwszą z nich jest firma Imagine, natomiast drugim miejscem jest to Centrum Bioinformatyki i Analizy Danych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Karolina jest także absolwentem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i dzięki projektowi Akcja Popularyzacja Ministerstwa Edukacji i Nauki mogliśmy ją tutaj dzisiaj zaprosić do studia, żeby powiedziała Wam i nam coś więcej o swojej pracy i swoich zainteresowaniach naukowych. Tematem dzisiejszego wystąpienia naukowego Karoliny będzie exom, mikrotranskryptom, metylom i jak nie utonąć w oceanie danych. Karolina, bardzo Cię proszę o przedstawienie tematyki, która tak bardzo pochłonęła Twoje serce. Proszę bardzo. Dzień dobry, bardzo mi miło tutaj gościć i móc dzisiaj opowiedzieć o mojej pracy. Więc tak jak zostałam przedstawiona, ja jestem z zasady naukowcem, zajmuję się genetyką człowieka i pracuję w Centrum Bioinformatyki na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku, gdzie głównie zajmuję się prowadzeniem badań z zakresu epigenomiki i transkryptomiki, głównie nowotworów, ale także różnego typu chorób metabolicznych. I oprócz tego pracuję w firmie biotechnologicznej Imagine Me. Jest to firma, która właśnie też się wywodzi tak naprawdę z uniwersytetu. Została założona przez naukowców, aktywnych naukowców, którzy dalej również pracują na uniwersytecie i w firmie. I w Imagine Me jestem kierownikiem działu biotechnologicznego. I Imagine głównie zajmuje się, po pierwsze oczywiście wykonujemy różnego rodzaju badania genetyczne, ale jakby całą tutaj naszą ideą jest, żeby ludzie mogli korzystać ze swoich danych, między innymi danych genetycznych, danych o swoim zdrowiu, o swoim stylu życia, mogli korzystać z nowoczesnych technologii. Projektujemy aplikacje mobilne, które pozwalają na korzystanie z tych danych i które pozwalają następnie również na kontakt, na przykład z jakimś lekarzem specjalistą, celem omówienia czy swojego stanu zdrowia, czy tego, co widzimy, czy co obserwujemy na wyniku swoich badań genetycznych. I następnie naszą ideą też jest, żeby z powrotem też wrócić. My się wywodzimy jakby z instytucji państwowej, z uniwersytetu i chcielibyśmy z tymi swoimi usługami i produktami też wrócić z powrotem na przykład do szpitali czy do ośrodków zdrowia, tak aby mogło zostać to wykorzystane przez szerokie społeczeństwo, wszystko to, co robimy w praktyce. Oprócz tego, że pracuję w tych 2 miejscach, to w ostatnim czasie byłam jeszcze zaangażowana w dodatkową pracę w 2 instytucjach. Po pierwsze, zajmowałam się jako naukowiec i wsparcie zarządzania projektem, pracą w ramach konsorcjum COVID-19 Host Genetics. Był to projekt, właściwie takie duże konsorcjum założone przez naukowców z Instytutu Broada w Stanach Zjednoczonych oraz Fingenu z Finlandii. No i tam prowadziliśmy analizy asocjacji pomiędzy zmiennością genetyczną ludzi a ciężkim przebiegiem COVID-19. Troszeczkę też o tych badaniach dzisiaj powiem. A drugą rzeczą, którą zajmuję się również, jest to praca w ramach organizacji CleanGen, prowadzonej przez Narodowe Instytuty Zdrowia w Stanach Zjednoczonych. I ta organizacja ma ustalać zasady i rekomendacje dotyczące analizy i interpretacji wariantów genetycznych, które powinny być wprowadzane w laboratoriach genetycznych na całym świecie. I my właśnie opracowujemy tego typu standardy w ramach pracy w zespole cukrzycy monogenowej. Jeśli chodzi też o sam tytuł prezentacji i wyjaśnienie tych zagadnień, pewnie dla niektórych są to słowa, które pierwszy raz z nimi się stykacie, czyli exom, mikrotranskryptom, metylom, to ja w swojej pracy zajmuję się wieloma jakby aspektami informacji genetycznej, która jest zapisana w naszym DNA, czyli jest to nasz genom. Oprócz tego badam też pewne znaczniki, które znajdują się na DNA. Jest to metylacja DNA i aby zbadać metylację DNA wykonujemy właśnie badania metylomu czy badania epigenomowe. Oprócz tego jakby następnym etapem przetwarzania informacji genetycznej jest produkcja
cząsteczek mRNA, gdzie w ramach której badamy właśnie aktywność i ekspresję genów. I są to właśnie analizy transkryptomowe. Oprócz takich cząsteczek RNA, które kodują białka, które budują nasze organizmy, w naszym genomie również są zakodowane innego rodzaju cząsteczki, tak zwane niekodujące cząsteczki RNA i część z tych cząsteczek, tak jak mikroRNA, są to cząsteczki regulatorowe, które właśnie regulują ekspresję innych genów i analizy tych cząsteczek mikroRNA regulatorowych są to analizy mikrotranskryptomu, więc w ramach swojej pracy jakby zajmuję się różnymi tymi etapami i różne te procesy badam. Dzisiaj głównie przybliżę temat analiz genomowych i analiz egzomu. Więc tak, jeżeli wiemy, że genom jest to kompletna informacja genetyczna żywego organizmu i na przykład ludzki genom obejmuje aż ponad 3 miliardy par zasad. Jest to bardzo duża ilość informacji genetycznej, jednak tylko bardzo niewielki fragment genomu to są geny, czyli w sumie te najważniejsze elementy, a w genach jeszcze mniejszy udział procentowy stanowią eksony. Eksony to są fragmenty genów, które między innymi zawierają informacje właśnie o sekwencji kodowanych białek. I w związku z tym, że właśnie eksony stanowią tylko 1,5% genomu, więc bardzo małą część tego genomu, my w analizach egzomowych właśnie wykorzystujemy badanie tylko tych fragmentów egzonowych ze względu między innymi na dalszą prostotę analizy, ale głównie ze względu na koszty, ponieważ no, taniej jest sekwencjonować i przeanalizować 1,5% tego genomu, niż jeśli trzeba by zrobić cały genom. Dlatego tutaj skupiamy się w analizach właśnie na egzomie, na tej najistotniejszej części związanej z białkami. I w swoich badaniach jakby na każdym tym etapie, o tym, co przedstawiałam wcześniej, czyli zarówno analizy egzomu, czy transkryptomu, mikrotranskryptomu, metylomu, wykorzystuję tak zwane sekwencjonowanie następnej generacji. Sekwencjonowanie następnej generacji polega na tym, że sekwencjonuje się, czyli odczytuje się informację genetyczną zapisaną czy też w DNA, czy też na cząsteczkach RNA w takich bardzo krótkich fragmentach i jednocześnie można badać miliony takich cząsteczek. I tu jest właśnie ogromna ilość danych, którą się pozyskuje w wyniku takiego doświadczenia sekwencjonowania. Można sekwencjonować wiele próbek naraz jednocześnie i uzyskać bardzo dużą ilość danych z takich analiz. I dla przykładu na jedną próbkę takiej analizy egzomu, czyli wszystkich egzonów człowieka, uzyskujemy 40 milionów właśnie takich odczytów sekwencji. I jeżeli sobie wykonujemy takie sekwencjonowanie w odczytach o długości 200 nukleotydów, to w efekcie uzyskujemy 8 miliardów nukleotydów sekwencjonowanych, czyli odczytanych w tej informacji genetycznej z naszego genomu w przypadku analiz egzomowych. Więc widzimy, że jest to bardzo, bardzo duża ilość informacji, którą nie bylibyśmy w stanie my jako naukowcy samodzielnie przeanalizować, otwierając sobie taką sekwencję. Tutaj dla przykładu na slajdzie jest zaprezentowany jeden taki odczyt. On występuje jakby w 2 parach, z 2 końców się odczytuje. No i wyobraźmy sobie, że mamy 40 milionów takich odczytów, które trzeba przetworzyć, znaleźć w nich coś, to co chcemy zbadać, więc nie jest to zupełnie możliwe do takiej ręcznej analizy. Dlatego tu z pomocą przychodzi nam bioinformatyka. Jest to taka dość nowa dziedzina nauki i bioinformatyka łączy w sobie właśnie i analizę genetyczną, interpretację danych, wyciąganie informacji, ale też matematykę i statystykę, ponieważ wiele rzeczy, które analizujemy, musimy następnie przeanalizować statystycznie i zobaczyć, czy to, co obserwujemy, jest faktycznie istotne. No i trzeci element to jest programowanie. Aby przetwarzać takie ilości danych, już jakby nie da się tego wykonywać standardowymi programami, nie wiem, w Excelu czy statystyce, tylko już trzeba wykorzystywać zaawansowane algorytmy, umieć już sobie coś zakodować, zaprogramować, szczególnie jeśli operujemy na przykład danymi z setek czy tysięcy próbek naraz i chcemy wyciągnąć jakieś informacje z tak dużych danych, no to tu już musimy umieć sobie
poradzić za pomocą jakichś skryptów, które opracowaliśmy właśnie do tego celu. I te wszystkie 3 elementy właśnie składają się na bioinformatykę. Ja w codziennej pracy tym się właśnie zajmuję i wykorzystuję te techniki. I tak jak wspomniałam, chciałabym dzisiaj między innymi opowiedzieć o jednym z projektów, którym zajmowałam się w ostatnich 2 latach. I są to badania prowadzone w ramach konsorcjum COVID-19 Host Genetics Initiative. Było to bardzo duże konsorcjum, do którego przyłączyło się ponad 100 projektów z całego świata, ze wszystkich kontynentów naukowcy dołączyli do tego projektu. Było to w sumie ponad 3000 badaczy i my tutaj w Polsce również dołączyliśmy do konsorcjum w ramach projektu prowadzonego zarówno przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, jak i przez firmę biotechnologiczną Imagine.me i otrzymaliśmy dofinansowanie tych badań z Agencji Badań Medycznych. I w ramach tego projektu ostatecznie przeanalizowano bardzo wiele ludzi. Przeanalizowaliśmy ponad 2,5 miliona osób, które wykorzystaliśmy właśnie w naszych analizach. Jeśli chodzi o to, co było badane w ramach tego projektu, to badaliśmy właśnie zmienność genetyczną pomiędzy ludźmi. Celem jakby badań było poszukiwanie genetycznego podłoża międzyosobniczej zmienności w podatności na zakażenie koronawirusem oraz ciężkości przebiegu, czyli znalezienie odpowiedzi na informację, dlaczego przebieg choroby COVID-19 jest tak różny między ludźmi, czy może są jakieś elementy zmienności genetycznej zapisane w naszym DNA, które właśnie mogą to determinować. Chcieliśmy sprawdzić i odpowiedzieć sobie na to pytanie, czy może istnieje takie zjawisko. Jeżeli sobie spojrzymy na informację genetyczną człowieka, to 99,9% sekwencji DNA pomiędzy ludźmi jest dokładnie takie samo. Natomiast różnimy się tylko 0,1%. Różnimy się tak zwanymi wariantami genetycznymi, czyli dla przykładu na przykład zmianami pojedynczych nukleotydów, gdzie na przykład tymina może zostać zamieniona na adeninę. Część osób w danej pozycji na chromosomie ma tyminę, a część osób na przykład cytozynę czy adeninę. I mimo, że to jest tylko 0,1%, to tak naprawdę w skali naszych genomów, które tak jak wspominałam są ogromne, bo to jest ponad 3 miliarda par zasad, to ta 0,1% i tak stanowi kilka milionów różnic, które są obserwowane u jednej osoby. No i my właśnie badamy te różnice. I w tego rodzaju badaniach nazywamy te badania wielkoskalowymi analizami asocjacyjnymi w skali genomowej. Są tak zwane analizy GWAS. I zazwyczaj w nich porównuje się dwie grupy ludzi. Jedna grupa, tutaj w naszym przypadku, to byli pacjenci hospitalizowani z powodu bardzo ciężkiego przebiegu COVID-19, a druga osoba to były osoby zdrowe, tak zwana kontrola populacyjna. I następnie w obu tych grupach przeanalizowano ich genomy i porównano, jakie warianty genetyczne są obserwowane u każdego z tych ludzi i następnie wykonując analizy statystyczne, porównuje się częstość występowania określonych wariantów w obydwu tych grupach. I dla przykładu tutaj mamy zwizualizowane, że wariant genetyczny oznaczony na czerwono istotnie statystycznie częściej występuje właśnie w grupie osób, które cechowały się ciężkim przebiegiem choroby, więc możemy powiedzieć, że on jest związany prawdopodobnie z ciężkim przebiegiem tej choroby, ale proszę zauważyć, że to nie jest tak, że te wszystkie osoby, które są w grupie z ciężkim przebiegiem choroby, że one wszystkie mają ten czerwony wariant, a osoby zdrowe zawsze mają niebieski. Część osób i tak wśród osób chorych będzie mieć wariant niebieski, a wśród osób zdrowych też mogą pojawić się osoby z wariantem czerwonym. I uzyskiwane wyniki w postaci analiz statystycznych, czyli wartości statystyczne p-wartości, wizualizuje się w postaci tak zwanych wykresów Manhattan. Nazwa pochodzi oczywiście od krajobrazu Manhattanu w Nowym Jorku, gdzie na osi Y przedstawiana jest p-wartość, a na osi X lokalizacja wariantów w chromosomie. I to, co nas interesuje, to właśnie te takie duże piki, czyli takie duże wieżowce, które obserwujemy na wykresie. Im wyższy jest ten wieżowiec, tym istotniejsza jest
p-wartość, czyli tym statystycznie istotniejsza jest dana asocjacja, dany związek pomiędzy jakimś wariantem genetycznym, a cechą, którą akurat analizujemy. Więc kiedy już mamy zlokalizowany w chromosomie taki region, gdzie obserwujemy dany pik, obserwujemy, że ten region jest istotnie związany z badaną cechą. Wiemy na przykład tak tutaj, że jest to chromosom 3, że jest to pewna pozycja na tym chromosomie. Wiemy, co występuje jako ten nukleotyd referencyjny, a co jest nukleotydem alternatywnym, czyli na przykład tym występującym u osób chorych. No i chcielibyśmy wiedzieć coś więcej, z czym to jest związane, z czym ten region jest związany i wykonujemy tak zwaną adnotację, czyli sprawdzamy, czy w tym regionie występują na przykład jakieś geny, jaką funkcję te geny mogą pełnić i na przykład jeśli chodzi tutaj o te badania związane z ciężkim przebiegiem COVID-19, to wyszło nam, że region na chromosomie 3 jest najistotniej związany z ciężkim przebiegiem i w tym miejscu zlokalizowany jest gen LZTFL1, który jest czynnikiem transkrypcyjnym, więc takim białkiem regulatorowym regulującym ekspresję i on jest związany z regulacją poziomu aktywacji limfocytów T, czyli głównie jest związany z reakcją i z funkcjonowaniem układu odpornościowego organizmu. I wykonując szereg takich analiz statystycznych, porównań, gdzie analizujemy te różne piki z naszego przeprowadzonego doświadczenia, zidentyfikowaliśmy, że są takie 3 główne mechanizmy związane z ciężkim przebiegiem COVID-19, które właśnie mogą być determinowane genetycznie i to jest po pierwsze odpowiedź antywirusowa, więc zaobserwowaliśmy, że występuje zmienność genetyczna w obrębie pewnych enzymów, które tną RNA wirusa, a więc zapobiegają następnie namnażaniu się tego wirusa w komórkach człowieka. Po drugie to jest, tak jak już wspominałam, odpowiedź immunologiczna, szczególnie te procesy związane z tak zwaną burzą cytokinową, czyli taką nadmierną reaktywnością naszego układu odpornościowego, na przykład na zakażenie koronawirusem i ta burza cytokinowa w efekcie może prowadzić do dysfunkcji wielu organów naszego ciała, nie tylko w obrębie płuc, tylko to może być dysfunkcja w obrębie wątroby, narządów zwroku, serca, więc może być bardzo poważna w konsekwencji. No i trzecią grupą procesów to jest funkcjonowanie płuc. Jak wiemy, COVID-19 jest chorobą układu oddechowego i tutaj też odkryliśmy geny, które są związane między innymi z procesami zwłóknienia w obrębie pęcherzyków płucnych. Tak więc te 3 procesy wyszły z naszych analiz genetycznych jako istotnie związane z ciężkim przebiegiem, ale oczywiście wszyscy wiemy, że to nie jest tak, że tylko czynniki genetyczne wpływają na ten ciężki przebieg. Wiemy, że istotnym czynnikiem jest wiek, jest płeć, jest BMI, no i choroby współistniejące, jak na przykład cukrzyca typu 2. I my wykonaliśmy też takie badania, które pozwoliłyby na uszeregowanie tych czynników, jakby co jest najbardziej istotne, co jest najbardziej związane z tym ciężkim przebiegiem i chcieliśmy wiedzieć, jak dużą rolę mogą pełnić te czynniki genetyczne i z naszych badań wyszło, że one są jakby na 4. miejscu, czyli najistotniejszy jest wiek, potem płeć, potem BMI, potem czynniki genetyczne, a dopiero następnie na 5. miejscu są dopiero choroby współistniejące. I wyniki tych badań w ramach całego konsorcjum i pojedynczych projektów prowadzonych opublikowaliśmy w szeregu bardzo dobrych czasopism naukowych, więc myślę, że to jest też wielki sukces całego konsorcjum, że udało się tak dobrze opublikować to, co wyszło z naszych analiz. Więc to, co przed chwilą przedstawiłam, jest to tak zwana cecha, czy też choroba o podłożu wielogenowym, gdzie zmienność genetyczna w wielu genach, nawet w wielu czynnikach wpływa na występowanie jakiejś cechy. I najczęściej jest to taka ciągła zmienność cechy. To nie jest tak, że ludzie, jeśli chodzi o przebieg, nie wiem, COVID-19, albo ciężko chorują, albo wcale nie chorują, więc jest pewne takie kontinuum tej cechy. Jednym z przykładów takich cech jest też na przykład wzrost, czy cukrzyca typu 2. Ale oprócz tego też mamy cechy o podłożu jednogenowym,
gdzie zmienność genetyczna w jednym tylko genie wpływa na występowanie cechy i tutaj właśnie są tu tak zwane cechy i choroby dychotomiczne, gdzie albo się ma pewną cechę, albo tej cechy się nie ma już tutaj tego kontinuum. I takim przykładem chyba najbardziej znanych chorób monogenowych jest to na przykład rdzeniowy zanik mięśni, mukowiscydoza, czy też cukrzyca monogenowa. I do wykrywania tych chorób jednogenowych również można wykorzystywać analizę egzomu i sekwencjonowanie NGS. I my niedawno opublikowaliśmy przypadek pacjenta, u którego właśnie wykonano analizę egzomu celem identyfikacji, na co ten pacjent chorował. Był to pacjent, którego analizowaliśmy właśnie w ramach firmy biotechnologicznej ImagineMe. I tym pacjentem był chłopiec w wieku niemowlęcym, który miał szereg bardzo różnych objawów klinicznych. Ja już te objawy troszeczkę skróciłam, ale dalej tutaj można zaobserwować, jak wiele różnych cech. Były to różnego typu dysmorfie, problemy z sercem, wodogłowie, skóra w ogóle całego ciała u tego chłopca, który był, jak wspomniałam, niemowlakiem, była taka pomarszczona, więc taki stan progerii u niego występował. No i lekarze nie wiedzieli, co jest temu dziecku. Wiedzą tylko, że urodziło się bardzo ciężko chore dziecko, no i nie wiadomo, co mu jest. I tu właśnie z pomocą nam przychodzą też sekwencjonowanie następnej generacji, analizy egzomu. I my wykonaliśmy taką analizę, która jest najbardziej efektywną analizą w identyfikacji chorób u dzieci, tak zwane WES-trio, czyli gdzie analizuje się zarówno egzom dziecka, jak i DNA ich rodziców i następnie możemy porównać uzyskane wyniki. I początkowo w ogóle w takiej analizie egzomowej uzyskuje się bardzo wiele wariantów genetycznych. Tutaj uzyskaliśmy ponad 56 000 wariantów genetycznych występujących tylko u tego dziecka. I teraz my musimy, jeżeli chcemy znaleźć podłoże genetyczne choroby, z tych 56 000 znaleźć, jeśli istnieje, bo on nie zawsze musi istnieć, jeden wariant genetyczny, który właśnie odpowiada za to, że to dziecko jest chore. I mając dane jego rodziców, możemy porównać, możemy zaobserwować, czy są to warianty odziedziczone po rodzicach, z jakimi chorobami są związane, czy to są choroby recesywne, czy dominujące, czy objawy tych chorób pasują do objawów, które występują u danego pacjenta, a może to też są zmiany de novo, ponieważ to nie jest tak, że jeśli myślimy o chorobach genetycznych, to nie jest, że wszystkie zmiany związane z chorobami genetycznymi są dziedziczone po rodzicach. Każdy z nas jest nosicielem szeregu zmian de novo, które powstają na wczesnym etapie rozwoju zarodkowego. No jeżeli ktoś ma pecha i taka zmiana powstanie w jakimś kluczowym genie, to takie dziecko może zachorować na chorobę genetyczną, ale jego rodzice wcale nie muszą być nosicielami tej zmiany, natomiast potomstwo już tego dziecka oczywiście ma ryzyko, że też będzie chore, jeśli to dziecko w przyszłości swojemu potomstwu przekaże ten wadliwy wariant genetyczny. I tutaj w tej sytuacji zidentyfikowaliśmy właśnie zmianę w genie NAE10 i można było postawić diagnozę zespołu OGD u tego dziecka. I oprócz tego, w związku z tym, że mieliśmy DNA jego rodziców, zaobserwowaliśmy, że jego mama jest nosicielką tego wariantu genetycznym. Ten gen generalnie jest zlokalizowany na chromosomie X, więc mama ma 2 kopie tego genu, ponieważ ma 2 chromosomy X, jest bezobjawową nosicielką wariantu na 1 kopii tego genu, natomiast syn odziedziczył właśnie chromosom X z tym wadliwym wariantem genetycznym. No i dzięki temu też ci rodzice wiedzą, że w przyszłości, jeżeli będą mieć kolejne dziecko i to dziecko będzie płci męskiej, no to ma 50% ryzyka, że również ponownie będzie chorowało też na tą chorobę. Dziękuję. Dziękuję, Karolino. Super ciekawy wykład dotyczący zastosowania najnowocześniejszych technik analizy genomu, egzomu w medycynie. Zatem mogę Cię tutaj zaprosić do siebie. W związku z swoim wykładem będę miała do Ciebie na pewno kilka pytań, także spokojnie sobie tutaj spróbuj usiąść, żeby nam tutaj mikrofony nie wypadły. Jest ok? Super. Dobrze, Karolino.
Pokazałaś nam ogrom swojej pracy. Pracujesz w 2 różnych miejscach, w firmie prywatnej oraz na uniwersytecie. Powiedz mi, jak wyglądała Twoja edukacja od początku, mniej więcej od studiów i jak później rozwijała się Twoja kariera? Czyli mniej więcej jak wyglądały etapy Twojej pracy zawodowej oraz Twojej edukacji? Więc ja przeszłam jakby takie etapy pracy czy wykształcenia w różnych działach biotechnologii, ponieważ zaczęłam od biotechnologii przemysłowej, następnie to była biotechnologia roślin i ostatecznie teraz pracuję i zajmuję się genetyką człowieka, więc jakby przeszłam te różne etapy. I ja kiedy byłam maturzystką, generalnie zawsze chciałam się zajmować genetyką, chciałam pracować w laboratorium i oczywistym dla mnie było, że chcę studiować tą biotechnologię i biotechnologia, nie wiem czy dalej tak jest, ale na Śląsku można było ją studiować na Politechnice Śląskiej, na Uniwersytecie Śląskim i na Śląskim Uniwersytecie Medycznym, więc ja zaaplikowałam na wszystkie 3 uczelnie, na każdą z nich się dostałam, no ale zdecydowałam, że pójdę na Politechnikę, bo tam się uzyskuje tytuł inżyniera, więc wydawało mi się to lepszym tytułem niż tytuł licencjata, no i tam będę studiować. I tam studiowałam biotechnologię przemysłową, gdzie głównie zajmowaliśmy się projektowaniem różnych procesów biotechnologicznych właśnie na cele przemysłowe. Ale ciągle mi tam brakowało tego elementu właśnie genetyki. Była genetyka, była biologia molekularna. My też byliśmy pierwszym rocznikiem biotechnologii, więc jeszcze nie było takiego dużego zaplecza laboratoryjnego. Tam panie profesor z Instytutu Onkologii przynosiły nawet sprzęty na zajęcia, ale właśnie nie było możliwości realizować się w tym. Ja podjęłam w ramach tych studiów w wakacje 2 razy praktyki w takich zakładach genetycznych Polskiej Akademii Nauk. No i bardzo mi się to spodobało i mówię, to jest to, co chcę robić dalej, więc no chyba jestem zmuszona zmienić teraz studia i iść gdzieś indziej. I w związku z czym, że studia inżynierskie trwają 3,5 roku, chcąc przenieść się na przykład na uniwersytet, gdzie będzie więcej genetyki, no to miałam takie pół roku przerwy i też zastanawiałam się, no coś bym w te pół roku zrobiła jeszcze, tak. ciekawego i pamiętam, że zobaczyłam, że na Uniwersytecie Śląskim jest katedra genetyki, że robią jakieś fajne rzeczy i że może bym tam na jakieś praktyki czy wolontariat poszła, coś pomogła, zobaczyła i sprawdziła i może zdecydowała się tam studiować albo nie. I pamiętam, że napisałam do profesor Gaj, no i ona pozytywnie zareagowała i poszłam na pół roku na taki staż w katedrze genetyki, który w ogóle dodatkowo przez to, że byłam absolwentką, Urząd Pracy finansował to, więc ja otrzymywałam też za to wynagrodzenie. No i mogłam pomagać tutaj naukowcom w katedrze genetyki w prowadzeniu takich różnych, bardzo podstawowych czynności, ale dla mnie to była frajda, że mogę coś mega podstawowego, a ich pewnie odciążałam w pewnych czynnościach. No i spodobało mi się, więc podjęłam dalej już studia właśnie na Uniwersytecie Śląskim, na katedrze genetyki, studiując biotechnologię, gdzie zajmowałam się biotechnologią roślin. I w trakcie studiów wybrałam sobie taki temat, który prowadził doktor habilitowany Mirosław Kwaśniewski. I w sumie już od tego momentu jakby jestem z panem doktorem związana, bo on jest też moim obecnym szefem i na Uniwersytecie Medycznym i też właśnie jest on prezesem firmy, w której pracuję. Więc już od tego momentu jesteśmy związani razem. I w trakcie studiów, ponieważ pan doktor ma zawsze bardzo dużo pomysłów, bardzo dużo współprac, no i mówi, że zaczyna taki projekt, że będą otwierać takie małe laboratorium sekwencjonowania, no i że może pracowałam z nim w tym projekcie. Zainteresowało mnie to i podjęłam też pracę na 1/4 etatu wtedy technika, już jeszcze będąc studentką mogłam tam pracować. I faktycznie było to coś fajnego i mega nowego, ponieważ w Polsce w ogóle nie było takich laboratoriów sekwencjonowania następnej generacji. To były technologie, które dopiero wchodziły, więc już na studiach mogłam mieć styczność i my tak naprawdę sami się od siebie uczyliśmy, bo nie było od kogo się tego nauczyć, więc kupowaliśmy zestawy, tak, protokoły i siedzieliśmy i pamiętam, że długie czasem dni i wieczorami siedzieliśmy we dwóch i prowadziliśmy tam doświadczenia w tym laboratorium. No i następnie zostałam na doktoracie też w katedrze genetyki na Uniwersytecie Śląskim. Czym się tam na tym doktoracie zajmowałaś? I w trakcie doktoratu głównie zajmowałam się analizą dynamiki zmian w metylacji DNA i ekspresji genów ujęczmienia podczas stresu
suszy, no i tam wykorzystywałam techniki sekwencjonowania następnej generacji, pracując w laboratorium i prowadząc te doświadczenia, ale też, tak jak mówiłam, tutaj jest bardzo istotna analiza danych, więc też zainteresowałam się tą analizą danych. Gdzie się jej nauczyłaś? Bo to też nie jest tak, że jesteś urodzonym bioinformatykiem i od razu wiedziałaś, jak takie dane analizować. Więc jeśli chodzi o tą analizę danych, to chciałam się nauczyć tego od najlepszych, można tak powiedzieć, więc sobie wymarzyłam, że może bym pojechała do jakiegoś fajnego ośrodka zagranicznego, gdzie robią takie rzeczy. I skontaktowałam się z profesorem Matteo Pellegrini z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Los Angeles. I on mówi, że okej, przyjeżdżaj, możesz się tu pouczyć. Generalnie ja jeszcze tak prowadzę wraz z moimi pracownikami zajęcia dla postdoków na uczelni. One trwają przez 1 kwartał. Tam są zajęcia kwartalne na uczelniach, nie semestralne. Możesz też przyjechać i od razu na te zajęcia chodzić, no i pracować tutaj z nami i się nauczyć. I aplikowałam, oczywiście musiałam zdobyć finansowanie, żeby tam się utrzymać. I aplikowałam o takie stypendium Etiuda Narodowego Centrum Nauki. Uzyskałam to stypendium i pojechałam tam na 4 miesiące byłam, no ale naprawdę bardzo dużo się nauczyłam. Najpierw chodziłam na te zajęcia, no później już sama wykonywałam wszystkie analizy no i potem analizy całe do mojego doktoratu zostały tam przeprowadzone we współpracy z nimi i z panem profesorem, tak. Czyli uczestniczyłaś z tego, co rozumiem, w bardzo wielu i licznych projektach i wciąż uczestniczysz, bo to były, powiedzmy, czasy twoich studiów, natomiast już teraz na uniwersytecie, czy nawet w firmie Imagine bierzesz udział w różnych akcjach, w różnych projektach. Ale który z nich, czy rozwiązanie którego problemu naukowego jest dla ciebie, albo było dla ciebie super ciekawe, takie, które ci sprawiło ogromną frajdę, które było dla ciebie czymś niezmiernie ciekawym, albo dzięki którym przyczyniłaś się, na przykład, nie wiem, pomogłaś jakiejś rzeszy ludzi. Który z tych projektów był dla ciebie, twoim subiektywnym zdaniem, super ekstra ciekawy? Więc jeśli chodzi o takie bardzo ciekawe rzeczy, które troszeczkę były połączeniem tego, co robię, ale były zupełnie nową działką, to był jeden z projektów, który właśnie prowadziłam na Uniwersytecie Kalifornijskim, bo oprócz tego, że się uczyłam, no to pan profesor się mnie zapytał, czy mam czas i czy chciałabym coś jeszcze robić, bo on ma tu jakieś wolne wakaty i można w różnych projektach się zaangażować. Ja powiedziałam, że oczywiście chciałabym. No i pan profesor współpracował też z profesorem Steve'em Horvatem. Steve Horvat jest odkrywcą i wynalazcą tak zwanego zegara epigenetycznego, czyli pewnego fenomenu, gdzie w trakcie starzenia się w naszych komórkach odkładają się takie znaczniki na DNA, dochodzi do wzrostu metylacji DNA bądź spadków pewnych, zależnie w których regionach. On odkrył, że w ogóle takie zjawisko istnieje i też opracował algorytmy, które pozwalają na badanie tego, więc możemy sobie zbadać, czy ja, Karolina Fiałkowska, mając 36 lat, czy biologicznie mam 36 lat, bo może, nie wiem, prowadzę zły styl życia i tak naprawdę mój wiek biologiczny to jest 45 lat albo 50, a może jestem młodsza, może mam 20 lat. To ciekawe, bo to może odpowiedzieć na pytanie, dlaczego jedni żyją dłużej, a inni żyją krócej. Tak, i wiem, że dalej prowadzą takie badania i są prowadzone badania też nad próbą modyfikacji tego, czy można w jakiś sposób wpływać, żeby jednak biologicznie może być młodszym. Można być młodszym. No to rzeczywiście takie wydawałoby się wręcz niemożliwe i coś w rodzaju troszkę science fiction, a tutaj też super ciekawy temat. Ale jako, że brałaś udział w projekcie związanym z, tak jak sama pokazywałaś, z przebiegiem czy z konsekwencjami zachorowania na COVID. Byłaś też gościem wielu, może nie wielu, ale w kilku programach, które miały za zadanie, podejrzewam, też edukować ludzi i mówić, co jest przyczyną, dlaczego jedni ludzie chorują bardzo łagodnie, a wręcz bezobjawowo, a inni mają dość duże problemy związane ze zdrowiem po przejściu COVID. Jakie to było dla ciebie doświadczenie, w sensie i w jaki sposób, ponieważ w tych różnego rodzaju programach rozrywkowych prędzej znajdziemy celebrytów, aktorów, piosenkarzy,
wszystkie osoby, które dostarczają nam rozrywki, natomiast mało albo niewielki procent tych osób to są osoby, które przekazują jakąś wiedzę, taką już naprawdę twardą wiedzę i często trudną dla zrozumienia dla ogółu. Więc jak się tam znalazłeś, jakie to było dla Ciebie doświadczenie? Więc tak po pierwsze może odpowiem od końca, jak się tam znalazłam, więc po tym jak opublikowaliśmy wyniki, pojawiły się różne materiały prasowe, często przedruki z Polskiej Agencji Prasowej, no i pojawiało się tam w różnych miejscach moje nazwisko i pewnego dnia odczytuję maila na skrzynce uniwersyteckiej, że jest to mail edytora z pytania na śniadanie, czy chciałabym przyjechać do nich, do studia i opowiedzieć trochę o swoich badaniach, opowiedzieć ludziom właśnie takim prostym językiem, tutaj jakby działać w tej popularyzacji nauki i opowiedzieć coś. Ja na początku myślałam, że to jest jakiś żart, że ktoś znajomy sobie robi żart, pisze do mnie, że mam do telewizji śniadaniowej przyjechać i o swoich badaniach opowiedzieć. Było to dla mnie dość abstrakcyjne, żeby w ogóle coś takiego miało miejsce. Zaczęłam nawet sprawdzać ten mail, do kodu źródłowego wchodzić, czy on z innego adresu jednak nie przyszedł i to jest jakiś fake, że to jest z adresu TVP, no ale wszystko wskazywało, że faktycznie tak nie jest. Podpytywałam nawet też różnych znajomych, które zajmują się kontaktem z mediami, czy może oni mnie gdzieś tam polecili, no ale okazało się, że nie, że pan edytor po prostu gdzieś przeczytał, zainteresował się tym, no i uznał, że byłby to ciekawy temat, żeby poruszyć i opowiedzieć na wizji o tych badaniach. Stresujące Było doświadczenie. bardzo stresujące. Ja ogólnie dość stresuję się różnymi wystąpieniami publicznymi, więc było to bardzo stresujące, ale powiem szczerze, że tak jak tutaj, no była tam swobodna atmosfera. Było oczywiście więcej ludzi niż tutaj, wielka hala, mnóstwo operatorów, kamery i tak dalej, więc trochę stres był, ale sami prowadzący też tak bardzo rozładowywali w międzyczasie poza kamerami, tak, tą atmosferę i ten stres, że była taka prowadzona luźna rozmowa. I myślę, że też to i później jakieś różne występy, czy dla radia, czy też różne wywiady w gazetach, że to też trochę nauczyło mnie, jak rozmawiać o tych rzeczach, jak opowiadać ludziom, że tu już nie można używać naukowych terminów, jakichś zaawansowanego słownictwa i opowiadać w skomplikowany sposób, tylko trzeba bardzo prosto i wszystko, co się mówi, nawet jak termin, jak się użyje, trzeba to wyjaśniać, tak, żeby ktoś zrozumiał, a nie, że znowu jest naukowiec i mówi o jakichś kosmicznych rzeczach i w sumie ja nie wiem, o czym on mówi, nie? Tylko żeby było to zrozumienie. No bo właśnie dochodzimy do takiego momentu, w którym, nie wiem, czy jesteś fanem filmu Nie patrz w górę, ale filmu, w którym trochę neguje się funkcje i trochę podważa się autorytet naukowców. Bardzo często wysnuwa się wszystkie kontrargumenty, próbujące jak gdyby zasłonić rzeczywiste fakty naukowe. Czy uważasz, że taka właśnie wyjście do społeczeństwa właśnie w takich programach telewizyjnych, które są oglądane przez miliony ludzi, jest wyjściem z sytuacji, że możemy w ten sposób zbudować zaufanie społeczeństwa dla nauki? Tak, ja myślę, że tak i że musimy tak robić, żeby rozmawiać z ludźmi i pokazywać im, tłumaczyć im, co my robimy, w jaki sposób, że wcale nie jest, że jakaś Big Pharma nas finansuje. Ja zawsze mówię, że ja do teraz żadnego ani złotówki nie dostałam przelewu z Big Pharmy za propagowanie szczepionek, a podobno wszystkim płacą, więc czemu mi nie zapłacili? No niestety nie wiem, czy coś jest ze mną nie tak, że nie dostałam nie otrzymałam niczego. Myślę też, że ci ludzie, że nie jest ich aż tak wiele, jak w tym filmie jednak. Oni są po prostu bardzo głośni. Oni są w internecie, oni są aktywni, coś się pojawi, zaraz jest mnóstwo komentarzy. Ja nawet doznałam takiego pod jednym z artykułów. Interia kiedyś na pierwszej stronie dała artykuł, gdzie było moje nazwisko, nie wiem, czy nawet moje zdjęcie tam nie było. Pojawiło się chyba, było 2000 komentarzy. Naprawdę straszne komentarze. Mniej więcej, bardziej negatywne. Nie czytam dalej i w ogóle już nie będę nigdy czytać, bo to nie ma sensu. Ci ludzie siedzą i po prostu piszą to różne mega z którym przykre rzeczy. Bardzo też ludzie sławni walczą swoimi możliwymi środkami. I jak widać, nie dotyka to tylko celebrytów, ale każdej osoby, która w ogóle styka się z mediami społecznościowymi, czy z taką masową popkulturą. Także no rzeczywiście jest to ale duży jest jakby problem. też taki właśnie to, co mówiłaś, żeby rozmawiać o tym, taki pozytywny wydźwięk o tyle, że wiele osób chciało, które jakby nie mają styczności z nauką, chciało ze mną rozmawiać. Spotykało gdzieś mnie
pytało, co ja o tym myślę. Niektórzy nawet pytali mojej rodziny czy moich przyjaciół, a co Karolina, Co Karolina o tym na myśli? to? Chciałbym poznać jej zdanie i tak było. I wiem, że też wiele osób pod moim wpływem inaczej zaczęło patrzeć na pewne rzeczy, więc to jest na pewno plus, że wyjaśniając Pewne można zagadnienia no, można zmienić te zdanie. myślenie, nie? Bo jest się jednak prawdziwym człowiekiem, z którym się rozmawia, nie jakimś tam naukowcem Czyli gdzieś skądś ze to też Stanów. jest taka tylko- nasza misja, mam wrażenie, żeby tłumaczyć społeczeństwu pewne aspekty. Nie wszyscy muszą pewne rzeczy wiedzieć i rozumieć, to nie o to chodzi, ale żeby przetłumaczyć to na język, który jest dla nich też zrozumiały. No i teraz przechodzimy do tej najprzyjemniejszej części, czyli do szybkich pytań. Karolina, Śląsk czy Białystok? Śląsk. Śląsk, Tu jednak jest Śląsk. moje serce. To jest twoje tak. serce. Ulubione miejsce w takim razie na Śląsku? Nie powiedziałabym, że mam jakieś ulubione miejsce. Generalnie podoba mi się położenie Śląska, ponieważ jest blisko w różne miejsca. Jest blisko, można dojechać, nie wiem, szybko do Wrocławia czy do Krakowa. Jesteśmy też przy granicy z Czechami, a ja bardzo lubię jeździć do Czech, więc to jest mega, mega plus, że Czyli ulubione miejsce godzina to jest, jazdy, to jednak to tak w Czechach. naprawdę Czechy może. Czyli jednak Czechy. Tak, ale właśnie to, że można Sama lokalizacja. wsiąść i w samochód i sobie po prostu w niedzielę pojechać, gdzie się chce. Jednak na przykład w Białymstoku no, tego tak nie ma. Jest przyroda, okolica ładna, jest Białowieża, są żubry, więc bardzo jest fajnie, daleko no ale oczywiście. jednak daleko. Twoim marzeniem jest naukowym. Masz jakieś marzenie naukowe? Nagroda Nobla Nagroda oczywiście. Nobla. A takie przyziemne to, żebym zawsze mogła robić to, co lubię co i żebym zawsze kochała swoją pracę i żeby jednak ludzie mogli z tego korzystać, tak? Żebym to nie robiła, nie taka sztuka dla sztuki, tylko faktycznie móc to gdzieś wszystko wdrożyć. Najlepiej wypoczywam. Jeśli już nie pracujesz, to najlepiej Podróżując wypoczywasz. oczywiście, podróżując, lubię bardzo podróżować po całym świecie, za granicę i też już tak się nadziałam, że czasem nie potrafię odpoczywać, bo będąc gdzieś znowu chcę zwiedzić wszystko, chcę wszystko zobaczyć, więc w sumie się trochę wraca zmęczonym z takiej podróży. Ale piękne widoki zostają w pamięci. tak, tak. Najlepsze wspomnienie z czasów studenckich? Najlepszym wspomnieniem myślę, że był pobyt na Erasmusie w trakcie studiów na Uniwersytecie Śląskim. Wyjechałam do Szwecji na praktyki, ponieważ z Erasmusa można wyjechać na studia, ale można też wyjechać na praktyki i prowadzić badania naukowe. I ja tam w wakacje pracowałam na Uniwersytecie w Göteborgu w laboratorium. I było to mega fajne doświadczenie, ponieważ nauczyło mnie takiej samodzielności. Dostałam swój projekt naukowy, nad którym musiałam pracować. Przez te 3 miesiące tam byłam, uzyskać jakiś końcowy wynik, no i potem też powstała publikacja w PLOS Genetics, czyli w bardzo dobrym żurnalu, gdzie byłam drugim autorem i też to było dla mnie bardzo ważne. Czyli to też związane mocno z nauką, ale bardzo fajne doświadczenie. Tak? Jako studenci nie wszyscy mają możliwość publikowania swoich Tak, już więc osiągnięć. warto naprawdę, myślę, że korzystać z takich możliwości wyjazdów zagranicznych. Wyjazdów, Uczy to praktyk, wiele, tak. wolontariatów. Zdobywa się wtedy chyba niezbędne jednak doświadczenie, jeśli chodzi o to. I można zobaczyć, jak inni to robią. I też, Tak, że nie zawsze u nas w Polsce jest tak źle, bo też tak się mówi, a jak byłam tam na Uniwersytecie Kalifornijskim, to jednak sobie tak pomyślałam, że my wcale tu nie jesteśmy gorsi w Polsce. Mamy czasem gorsze możliwości, nauka jest słabiej finansowana i to jest problemem, Czasem jest też ale nie to, problemem, kim my ale jesteśmy, jakie mamy wykształcenie i co potrafimy zrobić. To jest myślę, że naprawdę tutaj na tym już to samym wybrzmiało poziomie. wiele razy, że Tak. absolutnie, jeśli o to chodzi, nie mamy się absolutnie czego wstydzić. I ty też jesteś tego dowodem, bo gdyby tak było, to żaden z absolwentów nie osiągnąłby w życiu żadnego sukcesu, a tutaj jednak te podwaliny są, jeśli chodzi o kształcenie. Karolino, bardzo ci dziękuję za to spotkanie. Mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy na jakichś wykładach popularno-naukowych, żebyś mogła młodzieży i dzieciom przekazać twoją ogromną wiedzę. Życzę ci ogromnych sukcesów w przyszłości. I cóż, no, do zobaczenia. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Państwu bardzo dziękuję za to, że byliście z nami. O równej godzinie 13 rozpoczniemy spotkanie z Danutą Jeziorską. Jeżeli chcecie wiedzieć, czym się Danuta zajmuje w Wielkiej Brytanii, na czym polega jej praca, bardzo Państwa serdecznie zapraszam. Do zobaczenia.
Naszym kolejnym gościem w ramach projektu Akcja Popularyzacja Ministerstwa Nauki i Edukacji jest Danuta Jeziorska. Danuta pracuje na co dzień w Wielkiej Brytanii, jest oczywiście absolwentką Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Jest założycielem firmy biotechnologicznej w Oksfordzie, która została dostrzeżona przez Nature Biotechnology i została uwzględniona i została uznana za jedną z najbardziej rewolucyjnych firm technologicznych i obiecujących na rynku. Dzisiaj Danusia jest dzięki projektowi z nami i powie nam coś więcej o swojej pracy, swoich zainteresowaniach naukowych i także powie nam coś więcej o swojej karierze i drodze w życiu, która może stanie się inspiracją dla wszystkich młodych, jak i starszych ludzi, którzy chcieliby w swoim życiu zająć się szeroko rozumianą biologią. Danusiu, oddaję Ci zatem głos. Bardzo proszę, żebyś powiedziała nam swój wykład, a wykład ma bardzo ciekawy tytuł, bo jest to tytuł dotyczący Praca zrodzona z pasji, od badań podstawowych do firmy biotechnologicznej, której misją jest rozszyfrowanie genomu na potrzeby medycyny personalizowanej. Danusiu, bardzo proszę Cię, pokaż nam, czym się na co dzień zajmujesz. Dziękuję Basia i chciałam też zacząć i powiedzieć, że naprawdę świetna akcja. Jak ja byłam na waszym etapie w liceum, to naprawdę nie wiedziałam, jakie są możliwości po studiach naukowych. Naprawdę super inicjatywa i super, że właśnie. Dobra, ale zacznijmy z prezentacją. To Nucleum jest firmą biotechnologiczną w Oksfordzie i zajmuje się decoding the dark matter of the human genome for precision medicine. So I will switch to English for the presentation. So the company has been highlighted in recent years for a number of reasons. So the company, but also the technology behind Nucleum was highlighted in Nature Biotech, as Basia mentioned last year. Also the technology that we're using to map the 3D genome structure. And I will show you later that the 3D genome structure is really key to decoding the dark genome, was published in Nature. And this is really a step change in the way how we look on the structure of the genome, because the method goes to base pair resolution, which means that you cannot do better than the base pair resolution. Also, we published amazing illustration of the power of the platform, and this was to solve one of the most challenging COVID variants that was linked with doubling the risk of dying from COVID-19. And I will also take you through this example so you can appreciate what the technology behind Nucleum can do. And finally, this year we got lots of attention because we closed our Series A financial round, and we raised £37.5 million, and this was really backed by world-class investors. But jumping back to Nucleum, so Nucleum is founded by world-leading experts in the field. So very much together with me, I have two co-founders. I have a co-founder called Professor Jim Hughes and Professor James Davis. And really here are just few publications that are highlighting the technology breakthroughs, but also the new insights into how the genome functions. Because you really will see that to understand how the dark genome functions, you really need to focus on gene regulation. And this is really, on the slide, is the problem that we are addressing. So very much there is a huge need for validated, differentiated, novel targets that are causal to disease biology. And this is especially important for autoimmune diseases. That is the focus of the company. Because with autoimmune diseases, you have a huge prevalence, you have very complex disease biology, and there is a very often a challenging diagnosis. There's also a very high failure rate. It's
less than 10% of drugs really gets to the market. And this is partially due to lack of good animal models that are really predicting of clinical efficacy. And finally, it's also that there is a lack of targets that are really backed by genetics. Finally, the fact that to get really a drug to market, it's cost to 2 to 3 billion. So really having a technology that allows you to discover targets that are novel, differentiated, validated, and backed by genetics will really help to combat all of those problems. In genetics, majority of the companies are focusing on 2% of our DNA to really discover potential drug targets. And the 2% of our DNA are the genes. And the genes produce proteins, and proteins build our body. But really, we have the remaining 98% of the DNA that is called the non-coding genome. Also is called the dark matter of the human genome. And this part of the genome is largely unexplored and uncharted. And this dark genome actually has a regulatory function. So it's like an instruction manual for the other 2%. Because we have the same set of genes in every cell in the body, but then we have hundreds of different cell types. So this dark genome contains switches that are turning on and off at the right time and at the right level genes to really specialize different cell types. And you can imagine that if you affect this instruction manual with potential mutation, you may cause a disease. And this is indeed true because looking on genetics, 90% of all of the disease-linked genetic changes are linked, are really located within this dark genome, and most of them have no function ascribed. And here it's really millions of those variants, and we know the genetics for thousands of diseases and traits, and majority of them have not been really solved because people have been mostly focusing on the 10% that is located within genes and is tractable. And this is what Nucleome is doing. We're focusing on the remaining 90%, so we can really not just focus on the tip of the iceberg, but unlock the value of the genome for precision medicine in as a whole genetic material. And here it's really a slide that is showing you why this has not been unlocked yet. So very much usually when you start with information that a given genetic region is linked with a disease, you really don't know which fragment of this region, so which change in the DNA, like a mutation or a variant, is really responsible for that. And this genomic region can contain one to sometimes hundreds of those genetic variants. The other problem that usually people face is that they don't know in which cell type it acts, because as I mentioned, this dark genome is cell type specific, so if you look in the wrong cell type, you're not going to solve it because the effect will not be seen there. The next challenge is really to find the gene that is affected. So below the red square, you have different genes. And usually the puzzle here is which one is the one that is impacted. And we know that those regulatory switches that are affected by those genetic variants, sometimes they can be very close by to the gene they affect, but sometimes they can be 1 megabase per away. So it's very challenging when you look on the DNA as linear structure to solve this problem. And you will very much hear that the 3D genome structure is the key here, because actually those elements, they physically come and interact
because the switches are coming to the genes to turn them on. So very much looking on the 3D structure of the genome is the solution here. The next challenge, it's really the causality. So very much you have to confirm that this genetic change really impacts the gene expression. And the fourth challenge that really inhibits the translation of this dark genome to new treatment is the problem of scalability. Because, as I mentioned, we're talking here about millions of those variants across thousands of diseases and traits. So one really needs to come with a scalable solution because we cannot be solving one variant at a time. And this is what Nucleome offers. So Nucleome is a translation of 10 years of research of multiple scientists from Oxford University. And it has a number of solutions that tackles those challenges. So first of all, we are able to identify the right variant and the right cell type. And this is done using machine learning and computational genomics tools. Then we know to which cell type to go to. And here we're doing 3D genome analysis to find the right gene. So those are molecular biology techniques that are done in the lab and are allowing us to physically link those things together. And we are here leading in that space because of the fact that I mentioned that our methods goes to base pair resolution, and the precision is key here because you're trying to link a single base pair change with a gene that may be far away and may be surrounded by many other genes. The next method is variant functional validation methods. And here we are able to confirm the effect of the variant on the gene expression. And usually people will use here CRISPR-Cas9 genetic engineering, which is a great way. However, usually you need to work with cell lines, and the method is not as scalable as is required here. And our method is done in primary cells, is independent from genetic engineering, and really allows us to do thousands of those variants at the same time. And because we're doing everything at scale, we can then start mapping disease-affected pathways. Because for autoimmune diseases especially, those are polygenic diseases that we don't truly understand some of them, the disease biology behind them. So we can start solving the genetics at scale to map different pathways. So here I have an example for you to illustrate how the method works. And this is shown by the example of this COVID-19 variant that was discovered during pandemic, and was really linked with doubling the risk of individuals ending up in the hospital and also dying from COVID-19. So as I mentioned, usually you end up with a scenario that you have a large number of variants, and here there were 28 variants, and there were a large number of genes. And you didn't know which variant is the causal variant, you didn't know in which cell type it acts, but you also didn't know which gene is affected. So to answer that, we started with our machine learning and computational genomics tools. And what was surprising is that we found that the variant that was predicted to be causal was actually not working in immunocell types, because everyone in the field was thinking that this is an immunophenotype because there were many immunogenes surrounding these regions, and simply people were thinking that those individuals don't respond to the vaccine. But what the machine learning and computational genomics tools showed us, it was lung epithelium. So from that, we were able to then do genomics assays to validate those predictions. And we were able to show that indeed this variant, which is listed as RS177130054, overlaps with epigenetic marks that are characteristic of regulatory switch. We were then able to get donors with this specific genotype,
and confirmed that indeed this genetic variant is impacting the activity of this regulatory switch. And what was really exciting is that it was making it stronger. And usually others in the field lose or miss those variants because they usually focus on the variants that are destroying something rather than enhancing or creating new regions. After that, so we knew the variant, we knew the cell type, we also confirmed those predictions experimentally. Then we needed to know which gene is affected. Here we use our 3D genome analysis method, and we were able to map which regions in the genome come in close proximity to interact with this genetic variant, to really experimentally link this variant to the gene that is affected. And what we really shown is that it was this nearby gene called LZTFL1 gene. And again, this was quite a surprise because it's not a very well studied gene. Then we were able to also show that indeed the output of this gene is affected. So we were able to show that this variant is enhancing the activity of the switch, and this is causing that the gene is producing more of the RNA and then also protein. What was then investigated, what it really does in patient samples, and we were able to show that indeed it affects something called as epithelial to mesenchymal transition that is responsible for regulating how much of the virus enters the cells, because it regulates the amount of ACE2 receptor, but also is important for acute wound healing. So very much this, and this was done within just few weeks, allowed us to identify potential targets for that is linked with genetics through studying of patients with the disease. And this is a great illustration that shows the power of the platform, the scalability, and the impact that it can create. So as I mentioned, this was just linking one variant to a gene, but very much we're doing it at scale, and the company is focusing on autoimmune diseases. And we're focusing to really map disease-affected pathways. Finally, our goal is to find first-in-class targets and develop drugs against them and to go to clinic. We have, however, know that to really create impact, we also need to work with others. And because of that, we aim to partner with pharma on non-immuno disease targets. And finally, because there is a huge value of the data that we generate, because we really look on the DNA sequence, we look on the output, we look on the epigenetics, and we look on the 3D genome structure. So we're integrating all of the data to something that we called the Dark Genome Atlas. And this will be our drug discovery engine that will, we hope, will create a long and a short-term value for the company, but also for patients. So those are some of the people behind the company. So right now we are a team of 21 with a multidisciplinary team from people specializing in genomics, bioinformatics, machine learning, drug discovery, but also the commercialization, so very much the commercial expertise. And those are the investors that are backing the company and really allowing us to take the company to the next stage to find and develop drugs against the targets that we are discovering. And here we have some references, and yeah, thank you. So this is really much Nucleome. Danusia, bardzo Ci dziękujemy. Możesz sobie tutaj podejść do stolika. Zaczniemy sobie tutaj rozmowę o tych Twoich sukcesach, także swobodnie sobie usiądź, ale może jeszcze zanim zaczniemy o karierze, to zadam Ci kilka pytań dotyczących tej Twojej prezentacji. Może zaczniemy od tego, skąd pomysł na badanie właśnie chorób immunologicznych? Dlaczego akurat te, a nie inne?
Bardzo dobre pytanie, dziękuję. Też odpowiem po angielsku. So very much because again, 90% of all of the genetics behind autoimmune diseases are within this dark genome. And those are very much polygenic diseases. So if we look on lupus, we don't really understand the disease biology of and very much understanding of it, and then finding the targets that are already backed by genetics will be beneficial, because then we can really create the impact on patients. A czy te twoje badania przełożyły się już na terapie, które gdzieś już mogą być stosowane, czy na jakieś zastosowanie kliniczne, czy współpracujecie ze szpitalami, czy macie już coś więcej poza tą platformą, która jest oczywiście absolutnie kompendium wiedzy dotyczącym wariantów, które mogą wpływać na powstawanie różnych chorób, ale czy idziecie już gdzieś dalej z tymi wynikami? To firma była założona w 2019 roku i już mogliśmy potwierdzić, so wzięliśmy po prostu leki, które są na rynku i pokazują dobre wyniki w pacjentach i pokazać, że nasza platforma mogłaby to odkryć, jakby ich jeszcze nie było na rynku. My też mogliśmy już odkryć nasze pierwsze potential targety i teraz właśnie ta inwestycja od inwestorów nam pozwala wziąć to do następnego etapu. Czyli na to wykorzystacie te 37 milionów funtów, które uzyskaliście od inwestorów. Pytanie, gdzie znaleźć takich inwestorów? Bo to trochę inaczej wygląda chyba niż w Polsce. Widzę, że jest ogromne zainteresowanie, skoro ludzie wyłożyli, jak rozumiem, swoje prywatne pieniądze, firmy, może jakieś pieniądze firm, po to, żeby was wesprzeć w tych badaniach. Jak to się odbywa w Wielkiej Brytanii, że oni wiedzą o tym, że wy to robicie i oni są tym zainteresowani? Czy ci inwestorzy to są ludzie związani z biologią, z biotechnologią, z medycyną, z farmacją, czy zupełnie jacyś tacy odrębni, niezwiązani z biologią ludzie? To myśmy właśnie szukali inwestorów, którzy są wyspecjalizowani w tym, co robimy. Dlatego, że myśmy chcieli, żeby oni przyszli nie tylko z pieniędzmi i inwestycją, ale też z wiedzą i ekspertyzą, żeby pomóc nam dojść do tych preclinical candidates. To jest ten następny punkt. Do pierwszego etapu badań klinicznych. Właśnie. No i rozmawialiśmy z wieloma inwestorami z całego świata. Z Europy, nawet z kimś z Polski, z US i szukaliśmy kogoś, kto będzie zgadzał się z naszymi planami, z naszą wizją na firmę i zrozumie, że po prostu musimy odkryć więcej tych potential drug targets i później wziąć je do klinik. Do badań klinicznych. Ale to się udało i to z dość dużym sukcesem, mi się wydaje, jeśli zostaliście zauważeni jako firma przez Nature Biotechnology. No i pytanie, jak sądzisz, dlaczego akurat wy z waszą firmą? Co takiego was wyróżnia? Już pokazałaś to w prezentacji, przepraszam, ale może to wybrzmieć jeszcze raz. No, ta platforma jest rzeczywiście czymś... Ze względu na technologię i ze względu na to, co może ta technologia pozwolić odkryć. Właśnie. Jest rynek tego dark genome, jest bardzo świeży, ale pokazuje dużo wartości. Dokładnie. A do tej pory chyba dość mocno ignorowany we wszystkich badaniach, tak? W nauce, w akademii. Wszyscy się zajmują tymi 10%, tak? W akademii wszyscy też badają całość. Ale w firmach to jeszcze jest troszeczkę opóźnione. I prawda jest taka, że jak w 2000 roku zostało ogłoszone, że sekwencjonowaliśmy genom, to chyba zajęło 5 nations, thousands of scientists. Jak dobrze pamiętam, to było
300 milionów dolarów, a teraz potrzebny jest jeden naukowiec, jeden dzień i mniej niż 1000, Dokładnie. żeby sekwencjonować Genom genom. człowieka. I po prostu my sekwencjonujemy na całym świecie genomy i po prostu później się zajmujemy tylko 2%. Z tego. Właśnie. I to mi się wydaje, że ten fakt, że potrzebujemy technologię na te pozostałe 98%, że genetyka na te pozostałe znajduje się w większości w tym w 98%. To jest bardzo ważne. Plus to, że ta technologia, którą mamy, to naprawdę jest wielkie step change. No zmiana, tak. Zmiana. To jest wielkie odkrycie, to jest na pewno też wielki krok do tego, żeby odkrywać przyczyny też nowych chorób. No bo rozumiem, że to będzie polegało też na tym, że będziecie analizować też inne choroby, nie tylko autoimmunologiczne, podejrzewam, w Tak, przyszłości. to technologia może być aplikowana Do każdego rodzaju, prawda? właśnie. chorób. My zajmujemy się autoimmune diseases jako taki początek. No rozumiem. Dlatego chcemy też współpracować z firmami biotechnologicznymi albo farmaceutycznymi, dlatego że wtedy możemy też stestować tą technologię na innych komórkach, bo to zawsze zaczyna się z komórkami. No ale nie komórkowe, i- też na początku. Pozwolić, żeby ta technologia stworzyła efekt na pacjentach i pozwoliła nam No, stworzenie w przyszłości jakichś leków, tak. które będą wykorzystywane. Firma jest, powiedziałaś, dość duża, tam jest 21 osób. Czy planujecie jakiś rozwój? Czy poszukujecie ludzi do pracy? To jest też dość istotne. Jak widzisz rozwój firmy, którą stworzyłaś w przyszłości? No, bardzo dobre pytanie. To teraz jesteś nas 21 i mamy zamiar dojść do 40 w ciągu następnego roku. Czyli podwoić. poszukujecie Tak. wszystkich i I naprawdę bo mamy teraz liczbę drużyn, zespołów. tak. Czyli mamy ludzi, którzy się specjalizują w genomice, w genetyce, w bioinformatyce w zapewne. machine learning, w odkrywaniu lekarstw i w każdej w tej zespole będziemy poszukiwać. Plus to, że będziemy poszukiwać ludzi, żeby pomagali nam zbudować firmę ze względu na organizację. No to też jest i biurokracja zarządzania. zapewne, to nie jest łatwa rzecz stworzyć firmę, która będzie funkcjonować, która będzie współpracować z wieloma podmiotami, z wieloma krajami. To jest na pewno ogrom pracy takiej biurowej, już bym powiedziała, nie do końca naukowej. No właśnie, czy w związku z tym, że planujecie rozwój i sama powiedziałaś, że na początku, gdybyśmy się spotkały pewnie te 15 lat temu i ktoś by ci powiedział, że założysz w Oksfordzie firmę, która zostanie potem nazwana przez Nature Biotechnology jedną z najbardziej obiecujących, to byś pewnie powiedziała, że żartujesz, tak? Natomiast jakie masz przesłanie dla młodych ludzi, którzy mają pasję, bo to na pewno cię charakteryzuje, pasja, upór, chęć osiągnięcia sukcesu, ale też taki spokój, zbilansowane życie i tak dalej. Co byś powiedziała młodym ludziom, którzy będą nas słuchać i którzy będą dokonywać tych ważnych w życiu jednak wyborów? Czy masz dla nich jakieś takie przesłanie, o którym ty nie wiedziałaś, będąc nastolatką, a które mogłoby coś zmienić, przyspieszyć, pomóc, gdybyś wtedy o tym wiedziała? No, że powinno się podążać swoją pasję. Za swoimi marzeniami, tak? Tak. I powinno się wyobrazić najlepszą, zwariowaną rzeczą, jaką by się chciało zrobić. I spróbować. I spróbować. I nie słuchać, że wiesz, się nie da, Właśnie. że się nie nadajesz, że to jest za trudne, że to jest No. niemożliwe, że nigdy w życiu, tak? I trzeba też pokonać ten wewnętrzny strach. Tak, Bo strach. to nie tylko to, że ludzie naokoło mogą ci powiedzieć, że to jest niemożliwe, Trudne. że to jest trudne, ale prawda jest taka, że często samemu sobie w środku mówimy,
że to jest, wiesz, ciężkie, że sobie nie Że sobie nie poradzimy. poradzimy. Mhm. I prawda jest taka, że trzeba, just go for it. Tak, just go for it. Nie martwić się o to i też chyba nie przejmować się tak bardzo, bo ja myślę, że to też jest ważne, że ludzie się bardzo boją porażki No. i ten strach ich paraliżuje. Ja podejrzewam, że jesteś osobą szalenie zapracowaną, Ale uwielbiam to robić. ale to uwielbiasz robić, No. prawda? I to też chyba nie może cię ten strach i ten stres, że tu mam 67 000 spotkań, paraliżować, prawda? To musi być... No, to znaczy ja się po prostu skupiam każdego dnia, że zrobię, wiesz, że dam z siebie wszystko Mhm. i nie będę się oceniać, tylko po prostu, Po prostu to robisz. no, po prostu mówię, że każdego dnia, dawać z siebie wszystko. Dawać siebie wszystko. I być wygodnym z byciem niewygodnym. No tak. No bo my mamy wszyscy strefę komfortu. Trzeba z niej wychodzić. Właśnie, i trzeba ją z nim wychodzić i na początku, Małymi krokami, Małymi krokami. Nie od razu przecież musimy się porywać a na później ona się tak Mount Everest. rozszerzy i później po prostu pozbywasz się tego strachu, bo wiesz, że za każdym razem, jak zrobiłeś ten krok, to wszystko świat się było nie dobrze. zawalił, tak? Właśnie. I wszystko się udało, albo się nie udało, ale świat też się nie zawalił. To o to w tym wszystkim chodzi. W firmie czym się zajmujesz? Jaka jest twoja taka podstawowa rola w firmie? To na początku było wszystko, bo na To już początku... to słyszeliśmy tutaj dzisiaj, że tak, że na początku jak się zakłada startup albo jakąś własną firmę, to jest się wszystkim od wszystkiego. No właśnie, to na początku było totalnie wszystko. Znajdowanie labu, kupowanie sprzętu, w robieniu prostych rachunków, wszystko. A później jak się właśnie zatrudnia ludzi i buduje zespół, no to się bardziej skupiasz na czymś innym, ale dalej to jest bardziej, bardzo, bardzo szeroko. Czyli jednego dnia mogę się głównie skupiać na tym, teraz na inwestycji, rozmawianiu z inwestorami, na drugi dzień będę prezentować Nucleum Jako firmę, tak? Jako czym firmę. się zajmujecie, czym dysponujecie i pokazywać to też światu. Tak. Tak, następnego dnia, nawet w tym samym dniu będę patrzeć na wyniki, które wychodzą z laboratorium i dyskutować z naukowcami, co będziemy robić dalej i w jakim kierunku bierzemy firmę. Albo nawet będę dyskutować z osobą, która zajmuje się operacjami, jak organizujemy wszystkie dane w firmie. No tak. No Jak raporty są produkowane. I przygotowywane. Tak. Czyli to właściwie wciąż, mimo że jesteś tam już nie do końca od wszystkiego, to jednak możesz się zajmować, dyskutować o wszystkich tych rzeczach. Jesteś dobrym szefem? Mam nadzieję. Ja myślę, że fakt, że firma się rozrasta, No. jest tego doskonałym. I naprawdę świetny zespół mamy w Nucleumie. To jest Naprawdę chyba fantastyczny. najważniejsze. Sukcesem szybkości rozwoju firmy i to, jak ona funkcjonuje, jest zespół, prawda? No. Naprawdę ta technologia to tylko zaczyna tą firmę, a później zespół ludzie. buduje. I po prostu myśmy uznali, że będziemy zatrudniać nie tylko ze względu na ekspertyzę, ale też ze względu na pasję i motywację. Bo wtedy naprawdę Bo jeśli ktoś przynosisz... chce, to się nauczy, nawet jeśli czegoś nie wie. Właśnie. Bo to w dzisiejszych czasach jest tak, że ta wasza firma jest naprawdę nowoczesną firmą i te rzeczy, które odkrywacie, to nie są rzeczy, albo techniki, na których bazujecie, to nie są rzeczy, które zostały odkryte w latach 80., 90. czy 2000 i każdy potrafi to zrobić. Więc to są absolutnie nowe, innowacyjne metody, więc to nie oczekujecie, podejrzewam, od każdego, że przyjdzie i powie, że wszystko tutaj potrafi zrobić. Czyli pełnicie też coś w rodzaju funkcji takiej dydaktycznej, tak? Czyli kształcicie też swój zespół. Szczególnie w genomics, bo my używamy prawie wszystkie takie nowoczesne metody
plus to, że te 3D genome analysis To jest taka nowość, moim zdaniem. też tak. jest nowością. Plus to, że często naukowcy, którzy przychodzą do firmy, też się uczą, jak analizować dane. Dokładnie. Czyli uczą się takiej podstawowej bioinformatyki. Dlatego to jest bardzo ważne w naszym uznaniu, że musisz rozumieć, jak eksperymenty są zrobione, jak dane są analizowane, bo wtedy możesz zinterpretować Właściwie je dany wynik. No dla mnie to jest ogromny sukces, że łączycie te dane i z sekwencji DNA, i z epigenomu, które co nie jest takim powszechnym zjawiskiem, bo zazwyczaj każdy się tam troszkę zajmuje wyrywkowo, przynajmniej naukowo, poszczególnymi elementami, a wy to wszystko zbieracie do kupy i wyciągacie z tego super ważne, mam nadzieję, i dopiero informacje, które dopiero będą ważne. Ja mam nadzieję, że to dopiero jest początek i jeszcze wiele razy o twojej firmie czy waszej firmie usłyszymy. I na koniec mam na ciebie takie kilka bardzo fajnych, szybkich pytań, na które chciałabym, żebyś odpowiedziała jednym słowem, jednym zdaniem dosłownie. Osoba, która cię w życiu zainspirowała i dlaczego? To nie jest jednozdaniowa odpowiedź. Wiele ludzi. I zazwyczaj skupiam się też, żeby wziąć inspirację z ludzi, którzy są naokoło mnie, czyli z innych kolegów, którzy też budują firmy, rodziny, też polityków. Na przykład inspirująca dla mnie jest Prime Minister of New Zealand, bo jest bardzo autentyczna, prawdziwa, jest świetnym liderem, plus to, że skupia się na swoich wartościach. No tak. Jest wierna, to takie niecodzienne w polityce, że jest wierna sobie i nie udaje kogoś, kim nie jest. Czyli tak, zupełnie inspiracja jest czyli wszędzie. zbierasz inspirację, właściwie karmisz się trochę energią też innych dobrych i to jest bardzo, bardzo słuszne. Co byś uznała w twoim życiu za takie największe osiągnięcie? Budowanie firmy. Budowanie firmy. I zespół. Dlatego, że to jest po prostu fantastyczne, jak widzisz, jak po prostu ludzie przychodzą i po prostu przynoszą swoją pasję, motywację i po prostu wszyscy pracują nad jednym golem, celem. No i to jest fantastyczne. Plus to, że co osiągnęliśmy ze względu na naukowych, dlatego że w czasie bardzo krótkim to jest bardzo krótko od powstania, firmę. to jest właściwie 2 lata, 3 nawet nie wiem, czy i macie takich inwestorów, którzy chcą naprawdę w was poświęcić wiele pieniędzy, 37 milionów funtów, powtarzam. Jeśli nie pracujesz, to w jaki sposób lubisz spędzać wolny czas? Mam fantastycznego męża i przecudownego psa, czyli spędzamy dużo czasu na spacerach. To jest to podobnie jak ja, tak? Las i pies. Najlepszym wspomnieniem z czasów studiów jest? Czas z 2 osobami, Madzia i Ula. I tutaj od uczenia się razem do imprezowania i nawet zbierania kleszczy na projekt naukowy. Tak, był taki projekt, pamiętam, prowadzony przez wspomnianego dzisiaj już pana doktora Mirosława Kwaśniewskiego, tak. Przynosiły w sobie boreliozę, tak. Pamiętam cię tak, że chodziliśmy z prześcieradłami. Tak, jak zbieraliście kleszcze w lesie. Super, Danusia, bardzo się cieszę, że do nas przyjechałaś. Ja wiem, że to był dla ciebie ogromny wysiłek, żeby znaleźć czas, ale mogłaś tu przyjechać między innymi dzięki projektowi, który uzyskaliśmy ministerstwa. Mam nadzieję, że to zainspiruje wiele młodych osób i starszych do zmiany, do podążania za swoimi marzeniami, do tego, żeby próbowali coś zmienić w swoim życiu, jeśli mają jakiś cel, to żeby go osiągnęli. Także bardzo ci, Danusia, dziękuję. A państwu także bardzo dziękuję, że byliście z nami. Zachęcam na kolejne spotkanie, które odbędzie się 9 listopada. To już ostatnie spotkanie z 2 pracownikami Uniwersytetu Śląskiego, a wszystkie dzieci i całą młodzież zachęcam do udziału w konkursach, które organizujemy w akcji popularyzacji, które mają na celu zwiększenie świadomości ekologicznej o zachodzących zmianach klimatu. Także wszystkie informacje znajdziecie na stronie akcji popularyzacji na Wydziale Nauk Przyrodniczych, a także na Facebooku. Także zachęcam, mamy super nagrody i do zobaczenia. Dziękuję.